Dzień dobry, lorowe świry Crazies. Jestem Sullivan, a oto długo oczekiwany film. Nie muszę wam przedstawiać postać proroka, ale musiałem w końcu zrobić film poświęcony jego osobie. Prorok, czyli Lawrence Barnes, jest bezdyskusyjnym głównym bohaterem serii Crazies. Sami twórcy, Crytek, zaznaczali w 2013 roku, że trylogia jest poświęcona w pełni losom proroka, a wraz z końcem Crazy 3 jego historia się oficjalnie kończy. Długo mi szło tworzenie tego filmu, ale w końcu mogę wam zakomunikować, że film jest gotowy. Tak jak wcześniej zrobiłem ogromny film streszczenia szczegółowego Michaela Psychola Sykesa, tak w końcu przyszła pora na proroka. Szanowni Państwo, zapnijcie pasy, weźcie kawę i rozsiądźcie się wygodnie, bo odpowiemy sobie na pytanie przewodnie filmu: kim jest prorok? Maksymalnie zapraszam. Lawrence Barnes to czarnoskóry obywatel Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna o brązowym koloru oczu, łysy, wzrost 1,83 m. Pochodził z San Diego. Nie znamy jego dokładnego wieku urodzin i roku dołączenia do wojska. Możemy jedynie spekulować. Wiemy, że prorok brał udział w wojnie w Iraku, a także wspominał o Afganistanie. Według Crazy's Wiki Barnes brał udział w operacji Pustynna Burza oraz operacji Enduring Freedom. Pierwsza z wymienionych miała miejsce w 1991 roku, w związku, że w 1990 roku Irak zaatakował Kuwejt. Celem nadrzędnym operacji miało być wyzwolenie Kuwejtu. Faktyczne ramy czasowe trwania operacji to od 17 stycznia 1991 roku do 28 lutego tego samego roku. Ciekawostką jest fakt, niezwiązany z Crazies, że była to pierwsza duża operacja wojskowa NATO po upadku komunizmu. Udział w tej operacji wzięła chociażby Polska. Operacja Trwała Wolność to kryptonim nadany przez Stany Zjednoczone operacji w Afganistanie rozpoczętej 7 października 2001 roku. Była swoistą odpowiedzią na zamach terrorystyczny na World Trade Center z 11 września tego roku, chociaż operacja wojskowa trwała do końca kwietnia 2002 roku, to wojska amerykańskie stacjonowały faktycznie aż do grudnia 2014. Jako że prorok wspomina regularnie swoje początki w Iraku i ma dużo wspomnień, to śmiało mogę osobiście dodać, że prorok na pewno wspomina II wojnę w Zatoce Perskiej i inny konflikt na linii Stany Zjednoczone-Irak. Konflikt ten rozpoczął się 20 marca 2003 roku. Celem oficjalnym Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii było rozbrojenie Iraku z broni masowego rażenia, zakończenie wspierania terroryzmu przez Saddama Husajna oraz uwolnienie narodu irackiego. Nieoficjalnie przyczyną wojny miał być odwet za 11 września. Wojska amerykańskie i Wielka Brytania zajęły kraj 28 dni. Potem nastąpiła oficjalna okupacja trwająca do 2005 roku. Zbierając te informacje w całość, jestem w stanie uwierzyć, że prorok brał udział w operacjach Trwała Wolność i II wojnie w Zatoce Perskiej. Nie jestem jednak osobiście przekonany do wersji udziału Lawrence'a w operacji Pustynna Burza. Tutaj w grę wchodzi wiek Barnesa, ale tutaj najpierw przeanalizujmy parę rzeczy. Barnes swój debiut miał w wojnie w Iraku, będąc stopnia oficerskiego. Aby osiągnąć stopień oficera, trzeba być po Akademii Wojskowej w Armii Stanów Zjednoczonych. Szkoła ta trwa 4 lata. Aby ubiegać się o przyjęcie do Akademii Wojskowej, trzeba mieć co najmniej 17 lat i nie więcej niż 22. Barnes, nim dołączył do Delta Force, to służył w 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Ta jednostka, jak wynika z informacji zawartych w Wikipedii, brała udział w wojnach w Iraku i w Afganistanie. Załóżmy sobie, że prorok złożył papiery na Akademię Wojskową w wieku 17 lat i jego edukacja trwała 4 lata, bo tyle wynosi w tej oto akademii. To w wieku 21 lat
mógł już być w czynnej służbie wojskowej. Sam zaznacza, że swój debiut zaliczył w Iraku, zarówno jako rekrut, jak także zaliczył swoje pierwsze zabójstwo człowieka. Jeśli Barnes dołączył i od razu znalazł się w wojnie w Iraku w 1991 roku i sztywno trzymając się ram czasowy Crazy's, to jego najmłodszy możliwy rocznik jest 1970. Jeśli mamy 2020 rok, gdy rozgrywa się akcja Crazy's 1, to Prorok miałby wówczas 50 lat, a to jest, zaznaczam, najmłodsza możliwa opcja. Dlatego uważam, że pierwsza wojna na Zatoce Perskiej w ramach operacji Pustynna Burza nie może być opcją, w której brał udział. Przyjrzyjmy się prawdopodobnej opcji, którą proponuję ja w przeciwieństwie do Crazy's Wiki. Prorok swój debiut zaliczył podczas II wojny na Zatoce Perskiej w 2003 roku. Jeśli utrzymamy się tego, co Wam przedstawiłem w poprzednim przykładzie, i Prorok będzie miał zaledwie 21 lat w 2003 roku, to powinien urodzić się w 1982. Ten scenariusz jest bliższy, gdyż Prorok w trakcie Crazy's 1 według moich obliczeń miałby co najmniej lub najmniej 38 lat. A to jest bliżej jego wieku, jaki widzimy po nim w Crazy's. Jeśli zwiększymy te ramy czasowe, w jakim Lawrence mógł dołączyć do wojska, to prawdziwy wiek Barnesa waha się między te 38 a 43 lata i na spokojnie może być wyższy. A w przypadku Crazy's Wiki jest to między 50 a 54 lata, albo i wyżej. Dziadek Prorok. Dla przykładu spytam ChatGPT. I ten odpowiedział następująco, że w 2020 roku, czyli ramy czasowe Crazy's 1, Prorok ma 47 lat, czyli rocznikowo 1973. Crazy's 2 miałby mieć właśnie 50 lat. Ta opcja jest akurat do zaakceptowania, nadal jednak skłaniam się ku temu, że Prorok nie brał udziału w operacji Pustynna Burza w 1991 roku. Okej, co było dalej? Cóż, nie znamy życia prywatnego Proroka, choć jest wspomniane, że jego znajomi zakładali rodzinę, a on sam poświęcił się życiu w wojsku. Służył z sukcesami w 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Jest to jedna z najsłynniejszych amerykańskich dywizji sięgających czasów II wojny światowej. Stałym miejscem stacjonowania tej dywizji jest Fort Bragg w północnej Karolinie. Pomimo swojej reputacji elitarnej jednostki, ta dywizja nie jest jednostką sił specjalnych. Jak wspomniałem wcześniej, Barnes trafił do Delta Force właśnie z tej jednostki, co nie jest takie pospolite. Do Delty dołączali zazwyczaj żołnierze z sił specjalnych czy Rangersów. Oznacza to, że Lawrence musiał być niezwykle uzdolnionym i wyróżniającym się kandydatem. Dołączył do Delty jako świeżo upieczony porucznik pierwszej grupy operacyjnych sił specjalnych w ramach operacji Scarface w 2019 roku. W tym momencie przechodzimy już do faktycznej części fabuły Crazy's zawartej w grach i książkach. Od teraz film będzie streszczeniem szczegółowym historii Proroka przed wydarzeniami w grach aż do końcówki Crazy's 3. Od teraz będzie podział filmu na rozdziały i podrozdziały. Wait a minute! Wait, what? Prorok w trakcie operacji Scarface. Departament Antioquia, Północna Kolumbia. Operacja Scarface. Była to antynarkotykowa operacja połączonych sił kolumbijskich, amerykańskich i brytyjskich. Przyczyną operacji była wojna wypowiedziana kartelowi narkotykowemu, który kontrolował większą część kraju. Główną przyczyną i ogniem zapalnym operacji był zamach na nowego ministra obrony narodowej Kolumbii. Samolot rejsowy był amerykański, a eksplozja samolotu nastąpiła w brytyjskiej przestrzeni powietrznej w drodze z Londynu do Bogoty. Rządy amerykańskie i brytyjskie zaczęły naciskać na Kolumbię na zezwolenie, by działać w ich kraju. I tak oto ma miejsce ta operacja. Porucznik Lawrence Barnes i jego oddział otrzymali zadanie infiltracji na tereny wroga.
namierzenia i oznaczenie ukrytego u podnóża góry, ukrytego kompleksu wojskowego, będącą starannie ukrytą bazą kartelu. Naturalny kształt terenu nie sprzyjał namierzeniu celu, bezpiecznego podejścia samolotów bojowych. Nie wspominam już o broni przeciwlotniczej, którą otaczały tą górę. Barnes, chcąc zyskać szacunek i dla własnej ambicji, chce zaliczyć zabójstwo nożem i w dosyć szczeniacki sposób omal mu się to nie udaje. Najemnik akurat się obracał. Aktualnie, w danej chwili, Barnes siłował się z nim i piłował mu gardło, dopóki nie dopiął swego. Ledwo ostatkiem sił dokonał krwawego czynu, a już drugi żołnierz kartelu, który go przyłapał i miał do niego strzelić, ten padł po 2 cichych strzałach. Barnes wiedział, że ocalił go członek jego oddziału, który po chwili do niego dołączył. Skład oddziału Lawrence'a Barnesa w trakcie tej operacji to T, skrót Thomas, KM-ista, sanitariusz, stopień sierżanta, zastępca Barnesa, Earl, snajper i zwiadowca, Mizuryjczyk, Chaves, ciemnoskóra kobieta, łoczyk operator, radiooperatorka. Zespół znalazł się blisko kryjówki przywódcy kolumbijskiej bojówki, niejakiego Diego Ramireza. Chaves rozstawiła sprzęt, a Barnes oznaczył cel lornetką. Barnes był niemal cały we krwi delikwenta, któremu urżnął głowę. Sierżant zalecił natychmiast zmyć krew, gdyż mogłoby to zwabić muchy. Gdy Barnes i reszta czekali na odpowiedź lotnictwa, dowódca oddziału chciał zmyć krew po bliskim strumyku. W ostatniej chwili powstrzymał go przed tym czynem Thomas, czy tam T. Ktoś może zobaczy krew w wodzie w dole nurtu, zasugerował T, który zalecił użyć wody z manierki, a potem napełnić tą manierkę wodą ze strumienia. Barnes przytaknął i postąpił zgodnie ze wskazówkami. Obiecał sobie, że to będzie jego już ostatnia pomyłka danego dnia. Ogółem Barnes jest świeżo upieczonym członkiem Delta Force i bardzo mocno zależy na tym, żeby inni postrzegali go dosyć dobrze. Thomas, który jest do niego bardziej doświadczony, był niższego stopnia, bo tylko sierżantem, ale mimo to od starszego kolegi Barnes czerpał lekcje i obaj się szanowali. W końcu Barnes wypiął strzelek kanciasty wskaźnik laserowy i przygotował się do zaznaczenia celu dla lotnictwa. Chaves zameldowała, że 2 myśliwce są już w drodze. Ryk silników FB-22 Wyvern rozniósł się po dolinie, a te na ich oczach rozpoczęły podejście. Wleciała między urwiska. Gdy wydawało się, wszystko idzie zgodnie z planem, samoloty nagle przerwały atak i odbiły do góry. Chaves aż klnęła jak szewc. Za samolotami poleciały pociski, przed którymi samoloty z łatwością uciekły. Kobieta klnęła do pilota przez słuchawkę, wyzywając go niepardonowo, gdy nagle zamilkła i spoważniała. Dała słuchawkę Barnesowi, mówiąc, że dowództwo chce z nim rozmawiać. Dowódca jadł, czyli Barnes, przyjął od dowództwa nowe rozkazy. Zebrali sprzęt i ruszyli na nowe koordynaty. Po drodze Barnes miał wyjaśnić reszcie oddziału nowe wytyczne misji. Nasz bohater był przekonany, że za zmianą celu misji stoi CIA. Zmiana misji, robienie zdjęć, nagrywanie i przesyłanie ich na bieżąco zaszyfrowanych na nowej częstotliwości. Śmierdziało wywiadem. Podobnie jak brak informacji o celu i charakterystyczny brak danych wywiadowczych, co dokładnie mają filmować. Cała trójka znajdowała się w dżungli, daleko jakichkolwiek strategicznych miejsc operacji Scarface, z którą byli zaznajomieni. Podczas gdy oni analizowali sytuację, w jakiej się znaleźli, to ubezpieczył ich Earl, będąc snajperem, zwiadowcą i reagując na zmiany na polu bitwy. Barnes zorientował się, że zaszły zmiany w dowództwie, gdyż głos i ton dowódcy był im obcy. To nie byli ci sami ludzie. Przestudiowali mapę. To wszystko? Spytał mimowolnie. Tak, mruknął przepraszający Barnes. To jakieś pieprzenie, skwitowała Chaves. Tam coś w ogóle jest? Dodała. Plantacja i mała wioska. Koka? Dopytywał T. Właśnie nie, odparł Barnes. Owszem, była to plantacja kawy, jedna w okolicy.
Teoretycznie teren należał do tej organizacji terrorystycznej, ale nie było nic, co mogłoby tak naprawdę ich interesować. Wiedzieli, że idą na ślepo jako oddział. R poszedł pierwszy solo jako zwiat i zabezpieczenie trójki. Ci odczekali parę minut i ruszyli za nim w ślady. Teraz przerwa, szanowni państwo, powiedzieć wam ważną kwestię. Aktualnie opisuję wydarzenia, w których czynny udział bierze bohater dzisiejszego filmu. Stąd staram się, by opisane wydarzenia były pokazane jak najbardziej jego oczami. Ale żeby zrozumieć sytuację, to wspomnę tylko, że przyczyną zmiany celu i zmiany dowództwa jest Jacob Hargrave. To przedstawiciele Cell i firmy matki Hargrave Rush do teraz wysyłają rozkazy dla Barnesa i jego oddziału. Jadu. Barnes i drużyna wiedzą, że doszło do zmiany, ale oni nie wiedzą, co dokładnie się dzieje, nie wiedzą kto i po co im teraz dyryguje warunki misji. Podpowiem tylko, że teraz rozkaz wydaje im przez radio sam Dominic Lockhart. Wspominam o tym, gdyż ten fakt jest istotny w kontekście rozwoju Barnesa w uniwersum Crazies. A teraz kontynuujmy. Tak więc oddział kierował się na wyznaczone współrzędne. Earl, idąc przodem, miał informować resztę drużyny w razie problemów. Dlatego gdy Earl wydał z siebie przez radio dźwięk wyraźnego zaskoczenia lub niepewności, oddział natychmiast uformował się w szyku krzyżowym. Nakazał dowódcy Earlowi, by ten odpowiedział, co się dzieje. Całej trójcy zrobiło się wyraźnie chłodniej, a Barnes z szokiem dojrzał, że wraz z każdym oddechem wydobywa mu się para z ust. Lud! Odpadł w wyraźnym, zdezorientowanym głosie Earl. Cała trójka zamarła. T nakazał powtórzyć, gdyż myślał, że się przesłyszał. Dobrze słyszałeś, T, odparł po dłuższej chwili Mizuryjczyk. Nie kłamał. Cała okoliczna dżungla, cały okoliczny teren był osobliwym lodem, który topniał, ale było go tak dużo, że tego nie było widać. Cała drużyna była w szoku, a Barnes nakazał Earlowi, że teraz ma do nich dołączyć. Uważał, że teraz muszą trzymać się razem, tym bardziej, że Earl, mając na sobie strój z kamuflażem, wyróżniał się osobliwie na tle lodowego krajobrazu. Chase nagrywała wszystko kamerą podpiętą na karabinie M16. Celując bronią, tak nagrywała. Dowództwo nakazało im kontynuować i kierować się w stronę wioski. Skierowali się ku jedynej drodze, nie oderwając wzroku od wyróżniającej się na tle lodu iglicy. Czarne i niezwykle osobliwe, jakby ostrze przebiło ziemię, jednocześnie syntetyczna, a żywa zarazem, niczym spękana, poczerniała kość. Zbliżając się do wioski, dostrzegli złożoną na środku ulicy broń palną, a do ich uszu dotarły śpiewy w języku hiszpańskim. Chaves niechętnie próbowała przetłumaczyć. Słyszała pojedyncze, w miarę dające się zrozumieć słowa jak światło czy biały kwiat. A tak poza tym to czysty bełkot, podsumowała. Barnes nakazał dziełowi iść między zamarzniętymi domami, obserwując okolice i zbliżając się do centrum wioski, gdzie był największy okoliczny budynek, a także dosząca się wysoko iglica, taka sama jaką widzieli wcześniej, tylko większa. Jezu, odparł nagle T. Thomas zaczął jedną ręką siłować się z kobietą, próbując ją wepchnąć z powrotem do środka budynku, koło którego przychodził. Kazał kobiecie się położyć, będąc napierany przez kobietę, która nie reagowała na jego polecenia i z dużą siłą rzucała się na niego. Cała jej twarz i ciało były pokryte przez rogowacenia. Miała wrzody, które wyglądały na naskórne nowotwory. Kobiety oczy były mleczno-białe i puste. Prawdopodobnie była ślepa. Kobieta zdołała dotknąć bezpośrednio Thomasa, ale ten poradził z nią sobie, posyłając jej soczystego kopniaka. Posłał ją w głąb pomieszczenia i zatrzasnął drzwi, na ile pozwoliły mu zamarznięte drzwi. Mieli do czynienia z zarazą, epidemią. Porucznik Barnes i sierżant T ustalili, że nie mogą ryzykować wykrycia, a Tin wręcz zasugerował, że kobieta może wydać ich położenie. Ponadto jej okaleczenie na całym ciele i zrokowacenie sprawiały, że nie dało się jej już pomóc. Obaj jednocześnie stwierdzili między sobą, że będą się nawzajem kryć, a Barnes już założył na szybko tłumik do swojego pistoletu. T otworzył drzwi, a porucznik Barnes zastrzelił starszą, chorą kobietę. Na ich szczęście nie było nikogo więcej w chatce. Po chwili Chase wskazała dowódcę oddziału przez radio, by do niej podszedł i coś zobaczył. Barnes podbiegł
do leżącej i wychylającej się za ściany kobiety, która nagrywała wszystko, celując karabinem i przesyłając jednocześnie obraz do dowództwa. Ulica była pusta. Jedynie pies przebiegł bez wyraźnego uszczerbku na zdrowiu. Dostrzegli, że u podnóża ogromnej iglicy, która rozwaliła okoliczne domy, stała ogromna ilość ludzi. Byli tam zwykli mieszkańcy wioski, sądzę po ubraniach, żołnierze z partyzantki, z którą się mierzyli w trakcie operacji, oraz żołnierze jaśniejszej karnacji niż miejscowi. Prawdopodobnie też żołnierze organizacji terrorystycznej, tyle że już najemnicy z innych stron świata. Wszystkich łączyło to samo, że śpiewali hiszpański bełkot, składali hołdy, wyginając się w przód i w tył twarzą ku iglicy. Wszyscy też mieli te same odznaki zarażenia tajemniczą bronią biologiczną. James naliczyła nawet 1000 ludzi. Musieli ci ludzie zebrać się z całej okolicy. Barnes zaczął się zastanawiać, czy te iglice wyrośnięte z ziemi nie są nośnikiem swego rodzaju broni biologicznej. Obszedł Chaves i włączył radio, by skontaktować się z dowództwem. Powiedział, że on i jego oddział natrafili na wyraźne ślady panującej zarazy w wiosce i proszę o natychmiastową ewakuację. Odpowiedź rapiera głównego, dowódcy operacji, była druzgocąca. Odmawiam. Jad 1. Kolejny rozkaz przez radio. Nawiązać kontakt bezpośredni z zarażonymi. Wszyscy osłupieli. Barnes odpowiedział, że nie chce ryzykować życia żołnierzy. Głos w słuchawce, ten inny niż wcześniej majora, od początku tej zmiany operacji, zagroził mu sądem polowym za zdezerterowanie i niewykonanie rozkazu. Prorok przełknął ślinę, by nie powiedzieć kilku niecenzuralnych słów. On sam uważał, że cała ta sprawa śmierdzi na kilometr. Był nawet gotowy zezwolić reszcie oddziału decydować, czy chcą wykonać rozkaz, czy wycofać się i mieć rozkazy w głębokim poważaniu. Czuł, że jego dowódca oddziału, Jad, spoczywa na nim odpowiedzialność. Powiedział, że nie będzie robił przeszkód odnośnie decyzji wycofania się, mówiąc do swoich członków drużyny. Pomimo dania wyboru wszystkim obecnym, wszyscy jednakowoż stwierdzili, że zostają. Byli przecież wyszkolonymi żołnierzami. Barnes po środku, Steve i Chase po bokach. Z zawieszonymi na pasku karabinami szli środkiem oblodzonej ulicy, starając się nie wywalić na mokrym lodzie. Tylko Chase trzymała karabin w ręku. Głównie dlatego, że kamera była wycelowana tam, gdzie kierowała broń. Earl pozostał z tyłu wycelowany ze snajperki na wypadek, gdyby sprawy obrały zły obrót. Ku ich zaskoczeniu część zarażonych spojrzała na nich, ale po chwili dalej kontynuowali swoje modły ku wieży. Im bliżej podchodzili, tym więcej widzieli strasznych, ropiejących, rakowatych narośli. Od masy ludzi dzieliło ich niecałe 30 metrów. Na twarzach ludzi gapiących się na iglicy malowało się uwielbienie i nabożnym podziwem. Nie było możliwości, by nie dostrzegli trójki amerykańskich żołnierzy. Oni zwyczajnie w świecie nie zwracali na nich uwagi. Barnes nie wiedział tak naprawdę, co robić w kwestii nawiązania kontaktu. Zdecydował się improwizować. Przepraszam, zaczął niemrawo, ale podnosząc głos. Jesteśmy żołnierzami Stanów Zjednoczonych i chcemy Państwu pomóc. Czy ktoś tu dowodzi? Czy wśród Państwa jest lekarz? Parę osób obejrzało się i wróciło ponownie do oddawania czci iglicy, chociaż to bardziej przypominało bełkot i ślinienie się. Musimy pozyskać więcej informacji. Sam sobie zadał to pytanie. Jakie niby informacje? Ci ludzie byli obłąkani i chorzy. Byli niczym zombie z The Walking Dead. Czy jesteś prorokiem? Pytałem się rozległo blisko niego. Wypowiedziano po angielsku, ale z silnym kolumbijskim akcentem. Wypowiedział to pytanie mężczyzna ubrany w grube dżinsy i robocze buty, ale koloratka zdradzała, że był księdzem. Jego gardło było spuchnięte, a okolice ust pokrywały zrakowacenia. Głowę miał pokaleczoną. Barnes zgadywał, że jego rany symbolizują cieniową koronę. Pytanie zbiło porucznika z tropu. Co takiego? Nie, proszę pana. Jesteśmy żołnierzami USA. Przybyliśmy zorientować się, co się dzieje i wam pomóc. Moim zdaniem jesteś prorokiem, oznajmił ksiądz. Ten ruszył w ich stronę. I inni członkowie tego popapranego zgromadzenia też zaczynali zauważyć trójkę przybyszów. Ojcze, co tu się dzieje? Spytał Barnes. Co to jest? Dopytywał, wskazując na iglicę. To zwiastun, odparł kapłan. Zwiastun Boga, który przynosi biały kwiat, skrzydlatego węża, Quetzalcoatla. Coraz więcej chorych wstawało i ruszało w ślad za księdzem. Żaden z żołnierzy nie był w stanie w logiczny sposób wyjaśnić, co się odwala. Narkotyki? Nawrócenie religijne? Brak było jakiejkolwiek
logicznego wytłumaczenia tego, z czym teraz mają do czynienia. Ksiądz, w tym rosnąca grupa zarażonych na nich, zaczęła napierać. Na ich trójkę. Dobrze, ojcze, ale musimy się wszyscy cofnąć. Możecie zarażać, powiedział Barnes. Słuchawcy Earl szeptał mu, że czeka tylko na sygnał do strzału. Myślę, że jesteś prorokiem. W twoim ciele jest światłość. Musimy iść za światłem. Ksiądz zaczął zachować się natarczywie. Inni, coraz liczniejsi, napierający za nim, zaczęli bełkotać w innych językach. Proszę pana, proszę się cofnąć! Tym razem krzyknął Barnes, wkładając moc w swe słowa, jakie wpajano mu podczas szkolenia wojskowego. Bezskutecznie. Tamci nie zwolnili. Pan powie tylko słowo, powtórzył Earl. Tak, jesteś prorokiem, a światło i ciało to droga do Quetzalcoatla. Cofnąć się! Rozkazał Barnes, podnosząc swój M4, wycelował w księdza. Krzyknął, że jeśli się nie zatrzymają, to otworzą ogień. Na nic się to nie zdało. Earl miał już czystą linię strzału do księdza, a ten kontynuował. Ciało i światłość proroka to sakrament, który musi być skonsumowany, to droga do... Teraz, szeptał poruszy przez radę do Earla. Ksiądz otrzymał strzał w głowę i po chwili padł na ziemię. Ognia! Krzyknął Baz pozostałym. Rozpoczęła się rzeź. Wszyscy ludzie zgromadzeni zaczęli napierać na trójkę żołnierzy. Zachowali się niczym zombie z World War Z, które hordą otaczali trójkę żołnierzy i atakowali ich zewsząd, by móc ich tylko i wyłącznie rozszarpać. Pomimo wszelkich ran, amputowanych kończyn w wyniku uzyskania przez Barnesa jego oddział granatników i innych środków wybuchających, to ludzie tak jak zombie brnęli ku nim. Nie rozpisując tutaj w szczegółach, gdyż mamy tutaj scenę walki, to Barnes niepogryziony, podrapany i zakrwawiony przeżywa jako jedyny uratowany przez śmigłowce, z których wydobył się dźwięk minigunów rozszarpujących zarażonych w drobny mak. Pierwszy zginął T, zagryziony żywcem. Chave spotkał ten sam los, choć nieco bardziej okrutny i brutalniejszy. Earl został uznany za zaginionego, ale to dzięki niemu prorok zdołał w pewnym momencie się uwolnić, nim przybyło wsparcie helikopterów. Gdy granaty, amunicja do karabinu, granatnika i nawet pistolety się skończyły, to w ruch poszedł nóż. Prawdziwa walka o przetrwanie. Barnes leżał już na ziemi, obtoczony żołnierzami, którzy go otoczyli, celując z broni, zamiast mu pomóc. Przez chwilę myślał, że został pojmany przez żołnierzy kartelu narkotykowego, ale dowódca tych żołnierzy znał jego stopień i zaistniałą sytuację. Usiadł i opatrzył swoje rany na tyle, ile zdołał swoją ubogą apteczką polową. Gdy adrenalina opadła, przed oczami rozległy mu się sceny. T rozszarpany, krzyk Chave zjedzonej żywcem i jej przerwany krzyk, gdy zarażeni dorwali się do jej gardła. Zaczął się cały trząść z trudem, panując nad emocjami i bólem. W końcu dowódca całej tej przybyłej eskadry śmigłowców podszedł do Lawrence'a Barnesa. Był to Lockhart. Nie widział dokładnie wyglądu, gdyż wszyscy przybyli śmigłowcami mieli na sobie kombinezon NBC, a na nich kamizelki kuloodporne. Temu było po prostu po żołniersku przykro, że Barnes jako jedyny z oddziału przeżył. Poruczcie go, Barnes. Obawiam się, że muszę pana prosić o oddanie broni. Ten usłuchał, choć niechętnie, komentując, że są przecież w jednej drużynie. Nie usłyszał odpowiedzi. Ten, który wydało mu się, że dowodzi, udał się z jednym garbatym i 2 innymi ludźmi pod iglicą. Prawdopodobnie naukowcy, gdyż zaczęli ciąć próbkę iglicy. Po dłuższej chwili, gdy Barnes siedział na ziemi, zobaczył, że jedna z postaci w kombinezonie NBC skierowała się ku niemu. Patrząc na pozostałych, było widać, że reszta traktowała go z szacunkiem. No, może poza tym grubym. W końcu reszta zgromadzonych zaczęła się pakować do śmigłowców. Przerwa na chwilę, by zaznaczyć, iż będę cytować dużą część fragmentu książki. Nie weźmiecie mnie ze sobą, prawda? Spytał porucznik Barnes z rezygnacją. Przykro mi, synu. Barnes spojrzał na stojącego przed sobą mężczyznę, ale zobaczył tylko maskę kombinezonu. Zabierzcie przynajmniej ciało moich ludzi. Komandor pokręcił głową. Kim wy jesteście? Poradzić coś, synu? Spytał Lockhart. Barnes nie odpowiedział. Uciekaj. Najdalej, jak najszybciej. Jak możesz. Kieruj się na południe, ale nie zwlekaj. Złapałem to? Tego wirusa? Czy inne gówno, cokolwiek to kurcze jest? Komandor zaprzeczył. Jestem nosicielem? Będę zarażał? Nie. Barnes popatrzył w maskę Lockharta. Sam się dowiedz, co tu się stało, rozumiesz? Naprawdę powinieneś uciekać, synu. Porucznik podniósł się z wysiłkiem i zaczął biec. Lockhart patrzył za nim, a potem odwrócił się i wsiadł do pokład ostatniego czekającego śmigłowca.
Barnes biegł ze sił w nogach, przebijając się przez mieszankę dżungli zamarzniętego lodu. Biegł ślizgając się, przekręcając, jęcząc z bólu, gdyż każdy krok i nagły skręt dawał mu piekielny ból. Nie wiedział na jak długo biegł. Nie dowiedział się, ile czasu minęło. To nie było ważne. Barnes najpierw słyszał eksplozję, potem głośny szum, a wraz z nim potężny podmuch, który wyssał z powietrza cały tlen. Nagle uderzyła fala ciśnienia. Zamarznięte drzewa eksplodowały, a powietrze wypełniło się odłamkami lodu. Mężczyznę poderwało z ziemi i odsunął się na ziemię i zemdlał. W granicach świadomości ocknął się parę razy. Raz, gdy helikopter lądował po niego, a drugi, gdy miał nad sobą żołnierza. Oznacza to, że zdołał puścić flarę, nim dosłownie stracił przytomność. W ostatnim wspomnieniu, które widział, to widział nad sobą żołnierza i jego słowa. Nieźle ci poharatało, kolego, podsumował łysy żołnierz z londyńskim akcentem. Prorok przeżył, o czym wiedział Dominik Lockhart, który leciał już z samolotu z powrotem do ojczyzny. Odbyło rozmowy z Jacobem Hargrave'em na temat tego, co zaszło w ramach operacji Scarface. Lockhart stwierdził, że Barnes zasłużyłby żyć i dlatego podjął taką, a nie inną decyzję. Ten walczył dzielnie. Zasugerował, że jeżeli Hargrave chce iść w kierunku programu nanoskafandrów, co sam Lockhart zaznaczył, że osobiście nie popiera, to porucznik Lawrence Barnes według Lockharta jest doskonałym kandydatem. Przed Lockhartem leżała teczka z napisem kryptonim Raptor. W ten oto sposób, szanowni widzowie, streściłem wam cały rozdział Sekta z książki Kryzys Eskalacja. Poznajemy Barnesa, pierwszy oddział, który niestety zginął. Niniejszy rozdział daje nam dużo w kontekście tego, że Barnes żyje w dużej mierze dzięki Dominikowi Lockhartowi, który zignorował wytyczne Ashera, tego grubaska, by zabić świadków i potencjalnych zarażonych. Uznał, że da szansę przeżyć Barnesowi, ryzykując swoje stanowisko. Nie wiemy, czy Hargrave pochwalił, czy go zbeształ za to, bynajmniej postąpił wbrew jego wytycznych swojego szefa. Dodatkowe polecenie kandydatury porucznika Barnesa mogło się przyczynić do tego, że to właśnie Barnes stał się tym, kim go widzimy w serii gier Crysis. Kulisy dołączenia Barnesa do programu nanoskafandrów. Porucznik Barnes nie opuścił operacji Scarface. Mimo odniesionych poważnych ran zewnętrznych, szybko doszedł do siebie. Patrząc na to, że Sely przestały ingerować w wojsko USA, a ówczesny major Winterman, nie mogąc pogodzić się, że został bez powodu odsunięty wówczas od dowodzenia, złożył rezygnację. Nie znamy dalszych kulis tej operacji, kto wówczas miał przejąć dowodzenie bezpośrednio w armii, ale należy uznać, że bezpośrednio pieczę nad kontynuowaniem operacji Scarface było już odpowiedzialne CIA. Wiemy, że Barnes uczestniczył w dalszej fazie operacji. W trakcie jednej z misji doszło do zbombardowania i jednocześnie ataku na wioskę, którą uznano za ukrytą bazę organizacji narkotykowej w Kolumbii. Wiemy, że doszło do pomyłki, jak sam stwierdził to agent CIA. Barnes zbił jego i drugiego z agentów na kwaśne jabłko do nieprzytomności przy części przedstawicieli Kolumbii i Wielkiej Brytanii. Przyczyną tego była wściekłość Barnesa, że zginęli cywile, a ci agenci nie wyrazili skruchy. Było to coś z gatunku: ej, wiecie co? Troszkę głupia sprawa. Zabiliśmy kilku członków organizacji narkotykowej, ale za to wymordowaliśmy całą wioskę. Mężczyzn, kobiety, dzieci. Bo myśleliśmy, że tutaj mają broń, kokainę, a oni tylko ziarnko kokowca zbierali. Ale to nic, pisze się w raporcie to i owo. Barnes nie mógł znieść bezduszności braku kompetencji członków CIA w garniturkach. Trudno też nie odnieść wrażenia, że Barnes po tym, co spotkał jego oddział w wcześniejszej fazie tej operacji, jego rehabilitacja, dojście do siebie po tym, co zaszło, zatracił poważanie, a co najważniejsze, zaufanie do dowództwa. Być może strata jego oddziału, brak wiedzy i chęć wyjaśnienia mu, co zaszło, sprawił, że już wtedy miał nadszarpnięte mniemanie o dowództwie. Być może ta pomyłka z wybiciem tej oto wioski to był cudzysłowiowy gwóźdź do trumny. Tym bardziej, że Barnes wykonał rozkaz bez zawahania.
Tak czy owak, Barnes wpakował się w ogromne kłopoty, gdyż odcięło mu prąd, tego inaczej nazwać się nie da, i za pomocą karabinu przywalił agentowi prosto w twarz na oczach dowódców wojsk brytyjskich i przedstawicieli kolumbijskich sił specjalnych. Drugi agent CIA chciał zainterweniować, lecz spotkał go taki sam los. Barnes nie stawiał oporu. Dobrowolnie dał się schwytać. Został on zabrany do bazy wojskowej na Panamie, gdzie miał zostać przesłuchany i zarazem osądzony przez niejakiego Normana Westa, przedstawiciela dowództwa, potocznie zwanego Dużym Kahuną. Będąc otoczony strażnikami, Barnes odbywał bardzo poważną rozmowę dyscyplinarną. Norman West w zasadzie dawał mu znać, że Barnes ma po ludzku przesrane. Wszystko nagrywała kamera w trakcie przesłuchania. Duży Kahuna zaczął wypunktowywać przewinienia majora. Trwał uszczerbek na zdrowiu dwóch agentów CIA, niezdolnych do normalnej egzystencji oraz zbezczeszczenia honoru wojsk amerykańskich na oczach sojuszników. Norman West zaznaczył, że agenci doznali trwałych obrażeń głowy, a jeden z poszkodowanych miał już do końca życia być warzywem i jeść przez słomkę. W dodatku jeden z poszkodowanych był synem kumpla Normana Westa, więc ten czuł obowiązek, by Barnes zapłacił za swój czyn. Barnes siedział cicho, do czasu gdy zaczynał przesłuchujący drwić, jak Barnes jest w stanie patrzeć w ogóle w lustro. Ten sprowokowany zaznaczył, że woli patrzy na to, co widzi przed lustrem, niż na to, na co on aktualnie patrzy. A patrzył Normanowi niemal prosto w oczy. Ten się wściekł niemiłosiernie, zaczął go szarpać, krzycząc i wyzywając, że zadba, by ten trafił do więzienia w Leavenworth. Lawrence Barnes oderwał się z szarpaniny i pod wpływem furii oznajmił, że skoro ma skończyć w tym konkretnie więzieniu, no to on musi na to sobie solidnie zasłużyć. Tym samym Barnes dał do zrozumienia, że nie zgadzał się z wysokością kary za swoje przewinienie. Z pewnością ci agenci, których dotkliwie zranił, mieli krew niewinnych na rękach swoimi decyzjami, lecz Barnes odczuwał wrażenie, że wszystko chcą już stricte zwalić na niego. Ma stać się kozłem ofiarnym. Jak powiedział, że musi solidnie zasłużyć? Tak zrobił. Niemal wszystkich pomieszczeniu sprał na kwaśne jabłko, a sam Norman West uszedł ledwo z życiem. Jak sam Barnes przyznał, on naprawdę chciał go zabić. Pamiętajmy, że całe zdarzenie zarejestrowało nagranie audio. Koniec końców Barnes trafił za kraty Leavenworth. Nie było innej opcji. Pogodzony ze swoim losem i zagrzebaną karierą wojskową, był już gotowy na odsiadkę. Nie minęło wiele czasu. W ciągu praktycznie jednego dnia wszystko się nagle zmieniło. Barnesa odwiedził prawnik, który nakazał mu podpisać się w danym dokumencie. W ciągu kilku godzin w celi więzień znalazł się na zewnątrz, wypuszczony jak gdyby nigdy nic. Wsiadł w ślad z prawnikiem do limuzyny, gdzie mężczyzna utwierdził go przekonanie, że jest na zlecenie Jacoba Hargrave'a, prezesa i założyciela firmy Hargrave & Rush Biomedical Engineering. Krótko po rozpoczęciu trasy na lotnisko, na ekranie monitora samochodowego pojawił się sam Hargrave. Przedstawił się i poinformował, że to on zadbał, by Barnes został wypuszczony. Lawrence wiedział i odparł, że raczej Hargrave nie jest z tych, którzy robią takie rzeczy bezinteresownie. Jacob się zgodził z tym faktem. Wyjaśnił mu, że wszystko mu opowie, jak się spotkają w siedzibie w jego firmy w Nowym Jorku. Po dotarciu na lotnisko i zabraniu skąpej ilości bagaży, Lawrence miał przeczuć, że jest obserwowany. Co spojrzał, to regularnie widział mężczyznę w garniturze, na lotnisku, samolocie, po lądowaniu, po zakwaterowaniu. Nie miał wątpliwości, że to CIA wysłani za nim. Barnes spodziewał się, że jego zwolnienie z odbycia wyroku nie spodoba się dla rządu i dla pewnych ludzi, z którymi miał do czynienia. Spodziewał się, że to nawet sam Norman West, chcąc rewanżu, chce dowiedzieć się, co się z nim dzieje i kiedyś dokonać zemsty. Następnego dnia w asyście agentów i ludzi Hargrave Rush udał się do Pryzmatu, by odbyć osobiste spotkanie z tym, który wyciągnął po niego pomocną dłoń, a także z przyszłym pracodawcą. Wszedł do ogromnej sali, idąc po wielkim rubinowym dywanie. Bardzo się zdziwił, że zamiast spotkać osobiście człowieka, którego widział i rozmawiał przez ekran tableta w aucie, to nie zastał żadnej żywej duszy. W końcu ekran monitora rozbłysł i pojawił się Jacob Hargrave. Mężczyzna w podeszłym wieku z widocznymi siwymi włosami wyglądał na około 60 lat. Choć sam nie miał
choć sam miał wrażenie, że firma Hargrave Entourage była firmą, która swój początek sięgała z czasu II wojny światowej. Jednak Barnes nie zaprzątał sobie tym głowy. Rozpoczęli luźną rozmowę na temat samej ludzkości. Hargrave postawił tezę, że człowiek się rozwija, dopóki ma cel jako ogół. Stwierdził, że brak wspólnego celu i zarazem wroga sprawia, że ludziom odbija, co prowadzi do wojen i konfliktów o zasoby naturalne między sobą, problem z globalnym ociepleniem klimatu, wojna o dostęp do wody pitnej oraz zatruwanie środowiska odpadami. I gdzie tu jest miejsce na konflikt z obcą rasą? Zapytał ironicznie Hargrave. Stwierdził, że ludzie mają multum swoich problemów. Uznał, że przesadny konsumpcjonizm, globalizacja są przyczyną problemów, z jakimi mierzy się ludzkość. Przez to nie zauważają znaków nieubłaganie zbliżającej się inwazji. Inwazji bardzo zaawansowanego technologicznie przeciwnika, z którym ludzkość nie ma szans w bezpośrednim starciu. Potrzebni byli wojownicy, super żołnierze, by można było postawić jakikolwiek opór najeźdźcy. I Hargrave powiedział, że w tej roli widzi nikogo innego jak Lawrence'a Barnesa. Ten oczywiście się zgodził. Tym samym Hargrave uczynił go pierwszym historycznym użytkownikiem nanoskafandra, jedynym posiadaczem egzoszkieletu, który łączył technologię ludzką z cepicką, bo tak się mieli nazywać ci najeźdźcy z kosmosu. Pod koniec ich rozmowy do sali wszedł nie kto inny jak Nathan Gould. Ten powiedział, że wszystko jest gotowe i że nanosplot też. Zadowolony Hargrave nakazał mu, by wprowadził Barnesa w szczegóły. I tak oto rozpoczęła się współpraca między Gouldem a Barnesem w kwestii technicznych nanoskafandra. Lawrence Barnes stał się zaufanym agentem Hargrave'a, otrzymał nanoskafander i jego akta zostały wyczyszczone. Otrzymał również wyższy stopień majora. Został przywrócony do armii USA. Automatycznie został wcielony mianowany dowódca oddziału jednostki specjalnej o kryptonimie Raptor, oddziału wyposażonego w nanoskafandry. Nie znamy kulis pełnego procesu rekrutacji, oprócz tego, że selekcja była głównie wśród amerykańskich żołnierzy. Ponadto nie wiemy, czy Barnes mógł sam decydować, kogo chciał do oddziału. Na pewno Hargrave chciał zapewnić jak największy komfort dla już świeżo upieczonego proroka i dał mu żołnierzy, którzy mu zaufali. W momencie rozpoczęcia szkolenia wspólnej pracy z nanoskafandrami zdążył poznać swojego pierwszego członka oddziału, Michaela Psychola Sykesa. Ten od razu go poznał z czasów operacji Scarface. Zwrócił się do Barnesa, wymawiając jego nowy pseudonim, gdyż tak naprawdę to właśnie Psychol był jednym z tych, którzy znaleźli go półżywego po wybuchu, który zmiótł proroka z planszy. Barnes był bardzo niezadowolony z pseudonimu Prorok, uważając go za chory żart. Ktoś musiał czytać raport z pamiętnej misji, gdzie jedyny uszedł życiem z oddziału w czasie pracy Scarface i pamiętna scena z opętanym księdzem i nazywaniem go prorokiem. Ktoś uznał, że to genialna nazwa dla niego, czego on sam nie podzielał. Koniec końców Barnes musiał zaakceptować ten fakt. Psychol, bo tak się miał mieć ksywę jego kumpel, był pierwszym w oddziale Raptor, którym zarządzał prorok. To tak zaznaczmy sobie. Potem kolejno zrekrutowano w ramach operacji szkoleniowych i werbunkowych do drużyny Raptor Azteka, Błazda i Nomada. W ten oto sposób drużyna Raptor była już w pełni dyspozycji armii amerykańskiej, wchodząc w ich skład jako siły specjalne. Oczywiście wszystko to pod przykrywką. Pamiętajmy, że prawdziwe przeznaczenie nanoskafandrów było wówczas ukryte. Prawdę znał tylko prorok. W tym czasie oddział Raptor został wcielony do armii jako nowa jednostka właśnie dzięki umowie firmy Hargrave Rush z armią Stanów Zjednoczonych, na którą Hargrave od dawien dawna miał wpływ. Jednak trzeba było zachować pozory. Drużyna Raptor więc oficjalnie była pod kontrolą armii USA jako jednostka specjalna do misji wywiadowczych tajnych operacji dzięki zaawansowanym skafandrom, dającym swoim użytkownikom niesamowite zdolności, super szybkość, super siła, niewidzialność i maksymalny pancerz zwiększający przeżywalność użytkownika. Drużyna Raptor miała czekać na wyjątkową szansę, by się wykazać, która by pozorom była od dłuższego czasu tak naprawdę zaplanowana. W końcu 7 sierpnia 2020 roku doszły niepokojące sygnały oraz bezpośrednia wiadomość od Heleny Rosenthal na temat krytycznej sytuacji politycznej na wyspie, w tym odkrycie, które może, jak to określiła, zmienić przyszłość naszej planety i naszej rasy. Było jasne, że nielegalne zajęcie wyspy Lingshan i jej okupacja, wysiedlenia ludności oraz przetrzymywanie naukowców jako zakładników będzie bardzo
kryzysową sytuacją. Wręcz idealną dla drużyny Raptor. Gdy stało się jasne, że z powodu braku jakiejkolwiek próby negocjacji ze strony Korei Północnej potrzebne będą poważne kroki, by cicho i bez wypowiadania wojny uwolnić zakładników i tym sposobem uniknąć wciągania USA w konflikt. Drużyna Raptor, mająca najnowszej generacji sprzęt, jakim bez wątpienia są nanoskafandry, dokładnie tydzień później miała zostać wysłana. Nim nastąpiła oficjalna odprawa, prorok odbył swoją poważną rozmowę i odprawę u Hargrave'a. Prezes firmy laboratorium biochemicznych Hargrave Trash dał do zrozumienia prorokowi, że nadal nic nie wiedzą na temat wroga. A nanoskafandry, choć bardzo zaawansowane, to jednak nadal prototypy. Uprzedził dowódcę drużyny Raptor, że docenia lojalność i zaufanie, jaką darzy się członkami drużyny, ale priorytet to jest ich misja. Priorytetem jest ludzkość. Zapewnił go, że ofiary są nieuniknione, a misja ratowania świata jest ważniejsza. Dodał, że nawet żeby on sam przeżył i w miarę możliwości dostarczył próbki lub fragment technologii cepidów. Jeśli to nie będzie możliwe, niech wróci z powrotem do niego, w sensie do Hargrave'a, i zda mu raport. Tak więc prorok znał prawdziwy powód misji na archipelagu wysp Lingshan. Był uprzedzony, że będą walczyć z czymś, czego oni sami jeszcze nie rozumieją, a co dopiero jego nieświadomi członkowie oddziału, którzy ufali mu bezgranicznie i spodziewali się łatwej misji. Drużyna Raptor była skompletowana już w 2019 roku. Przez okres około roku członkowie oddziału adaptowali się w istnień kosmicznym egzoszkieletem, by czekać na swoje zastosowanie w jakiejś misji. Poważna szansa pojawiła się 7 sierpnia 2020 roku. Wtedy dotarła wiadomość od niejakiej Heleny Rosenthal, że Armia Ludowa Korei Północnej zajęła nielegalnie wyspę, deportuje, wręcz wywozi ludzi i ogólnie chcą dobrać się do ich znaleziska, nie wiedząc do końca, z czym mają do czynienia. Zaledwie tydzień później, po 14 sierpnia 2020 roku, drużyna Raptor została wysłana na Lingshan. Oficjalny cel misji to ewakuacja pojmanych cywili, naukowców badających skamielinę i ślady dawnej cywilizacji. Sprawa pod względem politycznym była bardzo delikatna, gdyż otwarty konflikt mógł przysporzyć sporo problemów politycznych i społecznych dla USA. Właśnie wysłanie drużyny Raptor miało na celu po cichu wyciągnięcie naukowców z rąk Koreańczyków, ale także jako cel poważny test dla ich nanoskafandrów, które owy oddział był wyposażony. Prawdę jednak to tylko prorok, ale i on sam wszystkiego nie mógł przewidzieć. Wiedział na pewno, że na wyspie czeka ich wróg, którego wcześniej nie spotkali. Starczy z taką obcą rasą miała dać odpowiedź, na jakim poziomie jest nanoskafander w kontekście tego, do czego został stworzony. Do walki z cepidami. W nocy z 13 na 14 sierpnia drużyna Raptor przetransportowana została samolotem typu Skychief w celu zrzucenia oddziału drogą powietrzną i uniknięcia wykrycia strony wojsk Korei Północnej. Na pokładzie samolotu prorok przeprowadził ostateczną odprawę. Celem misji była tylko i wyłącznie ewakuacja cywili. Nie mają prowadzić wojny. Oczywiście nie brakowało rozluźnienia, tak jak to widać w szczególności u Psychola, ale całość wydało się być aż tak nieprzyjęty misją, uważając ją dosłownie za łatwą. Oczywiście prorok oczekiwał profesjonalizmu i skupienia wśród swoich. Stwierdził, że jedynym w chwili obecnej ich śladem jest zaginiona łódź, która aktywowała sygnał SOS 2 dni wstecz, co jest na razie ich jedyną poszlaką. Po odprawie rozległ się alarm informujący o szykowaniu się do wyskoku. Cały oddział założył maski i skoczyli, lecąc w stronę archipelagu. W trakcie lądowania reszta oddziału proroka stwierdziła, że misja podaje się zaskakująco prostą, jednocześnie obstawiając, jak ważnym człowiekiem był Rosenthal, naukowiec, który musiał być istotny, skoro interesował się nim nawet rząd. Prorok ponownie przywołał wszystkich do porządku, gdy znaleźli się w idealnym pułapie, by odpalić spadochron i wylądować na wyznaczonym punkcie lądowania. Nagle coś przemknęło w powietrzu i przycięło szyk spadochroniarzy. Cały oddział się rozproszył od uderzenia niezidentyfikowanego obiektu. Nagle to przemknęło w powietrzu i przycięło szyk spadochroniarzy.
Cały oddział się rozproszył od uderzenia niezidentyfikowanego obiektu, a Nomad stracił spadochron. Na jego szczęście był nad taflą wody, nanoskafander zaabsorbował siłę uderzenia. Tym samym nic mu się nie stało. Prorok z psycholem wylądowali blisko siebie, lecz cały oddział znalazł się rozproszony. Nomad zdołał dopłynąć na brzeg, więc prorok zresetował nanoskafander zdalnie. W chwili obecnej z Aztekiem nie było ani kontaktu, ani nie było widać z jego kamery poglądowej zupełnie nic. Misja nie mogła tak szybko się skomplikować, pomyślał sobie prorok. Wkrótce Nomad z Błaznem się spotkali. Po chwili kontakt nawiązał z nimi Aztek, który też oberwał podczas lądowania tak jak Nomad. Choć jego spadochron nie uległ znaczącemu uszkodzeniu tak jak Nomadowi, to siła odrzutu pchnęła go w głąb lądu wprost na las. Zawisł i utknął w linianach. Po chwili Aztek zaraportował, że widzi patrol Koreańczyków, a on sam jest unieruchomiony. Prorok, będąc pewny, że najgorsze za nim, nakazał Nomadowi Błaznowi udać się po Azteka. Nagle rozległ się zduszony krzyk przerażenia Azteka. Prorok usilnie nakazał Aztekowi, powiedział, co się dzieje. Ten tylko przerażony wzywał Boga i modlił się, by na końcu krzyknąć z bólem przerażenia: proroku, pomóż! Ten, bezsilny, próbował połączyć się z jego kamerą, która musiała definitywnie ulec uszkodzeniu. Krótko potem Nomad i Błazen znaleźli Azteka martwego, w tym oddział Koreańczyków. Prorok musiał udawać, że czuł zaskoczenie. Jednocześnie był bezsilny, a jednocześnie musiał ukrywać to, co wie. Zdalnie wyeliminował nanoskafander z poszarpanym ciałem Azteka. Stand back. Never get used to it. Adios, amigo. Błazen miał posprzątać bałagan i ślady ich obecności, zaś Nomad dostał rozkaz znalezienia zagłuszacza satelitarnego Koreańczyków. Celem nadrzędnym było spotkanie w miejscu, gdzie jest sygnał nadajnika SOS. W trakcie gdy Nomad przemierzał większość wybrzeża, prorok psycholem również napotykał oddział Koreańczyków. Jednocześnie prorok szczególną troską obdarzył Nomada, dając mu dane wywiadowcze ostrzegające go przed zagrożeniami Koreańczyków. Teraz, gdy jeden z członków oddziału nie żyje, czuje, że będzie musiał się tłumaczyć. Znał swoich ludzi i wie, że oni będą chcieli dowiedzieć się więcej na temat ich misji, która miała być drobnostką. Gdy prorok, psychol i Błazen dotarli do źródła sygnału, wszyscy osłupieli na widok całej łodzi naukowców znajdującej się na środku dżungli kilkaset metrów od plaży. Prorok obawy urosły do granic możliwości, gdy zobaczył, że łódź i teren wokół niego były zamrożone, a rośliny zamarznięte, pokryte lodem albo śniegiem. Przed oczami miał migawkę obrazów z przeszłości, lecz nie było czasu na głębsze przemyślenia. Rozkazał reszcie przeszukać wraki, znaleźć wskazówki, gdzie mogą być naukowcy. Akurat do nich dołączył Nomad. Po znalezieniu mapy wykopalisk prorok nie chciał zostawać ani chwili dłużej i chciał niezwłocznie ruszać. Niestety wiązała się w końcu sytuacja, którą prorok chciał za wszelką cenę uniknąć. Niewygodne pytanie członków jego oddziału. Psychol wraz z Błaznem zarzucił prorokowi ukrycie prawdziwych powodów misji, stwierdzając, że nie pisali się na walkę z Koreańczykami i ich pieprzonym promieniem zamrażającym. Prorok zapewnił, że przecież dostali pełno odprawy w celu w trakcie misji. Psychol natychmiast stwierdził, że to głupoty lub bardziej kłamstwa. Coś zabiło Azteka i zabiło Koreańczyków. Sam Błazen potwierdził, że ciało było rozszarpane, a Koreańczycy również. Na pewno ich nie zabił Aztek. Ostra wymiana zdaje odnośnie misji rozścieczyła proroka, który przywołał Psychola do porządku, zaznaczając, że cel misji jest ten sam od początku. Nagle słyszał dziwny, przeraźliwy dźwięk zza statku. Nagle dziwne, mackowaty stwór przebija się przez połowę statku, łapie Błazda, przez co rozlega się jego przeraźliwy krzyk przerażenia i bólu i nagle znika w głuszy tropicalnego lasu. Prorok pomaga wstać Nomadowi i ruszają w pościg. Come on, move, move! Did you see it? Where'd it go? This way! Come on, move! Come on! We need to find Jester. Let's move out! Move, move! There he is! Come on, jump! Jak można się domyślić, Błazen nie żyje,
a prorok przeżywa ciężkie wewnętrzne chwile. Okiem nomada wydaje się, że rozpacza postaci swojego żołnierza. Okiem proroka wiemy, jak ciężkie brzmi od dźwiga, gdy jego wiedza, choć niewielka, to mogłaby zwiększyć szansę przeżycia członków oddziału. Tak jak na śmierć Azteka nie mógł nic poradzić, to na śmierć Błazna już miał istotny wpływ. Nadal jednak robił dobrą minę do złej gry i trójka oddziału Raptor ruszyła śladem za stworem. Odnaleźli zdewastowano przez tą samą istotę zabitych Koreańczyków. Odnaleźli zdewastowane zabudowania Koreańczyków, w której znaleźli zabitych Koreańczyków przez tę samą istotę, co zabiła Błazna. Prorok rozszyfrował komunikaty patrolów i w końcu mieli realny ślad pojmanych naukowców. Jeden z nich jest przetrzymywany w okolicznej wiosce. Nomad i Psycho dostali zadanie zinfiltrować wioskę, zlokalizować budynek, odbić, zabezpieczyć, przesłuchać i ewakuować. Sam został, by przesłuchać meldunki koreańskich dowódców między sobą w celu znalezienia dogłębnych informacji. Po czasie odkrył, że operacją na Links operuje Ri Chang-kyong, najwyższy generał północy Korei, chroniony przez siły specjalne, odpowiedzialny za jakość katastrofy ludności cywilnej kilka lat temu. Podzielił się zresztą oddział tej informacji, by zaznaczyć, jak bardzo misja się zaczęła komplikować. Wraz z postępem misji, gdzie Nomad i Psycho uratowali jedną osobę z ekipy badawczej, to Psycho dostał koordynaty, by kobietę ewakuować, a Nomad miał spotkać się z prorok przy sieciach jaskiń, które udało się prorokowi znaleźć. Oni we dwoje mieli udać się do wykopalisk i odnaleźć ostatnie miejsce, gdzie widziano jednego z zakładników. Niejaki Badowski został znaleziony martwy z widocznymi obrażeniami od zamrożenia i rozszarpania, takie same jak Aztek i Błazen. Gdy w końcu Nomad i prorokiem się spotkali przy wejściu do jaskini prowadzącej w głąb wyspy, gdzie miała być potencjalna strefa wykopalisk, to choć Nomad był wierny i najmniej wyrażał swoje niezadowolenie, to wytknął prorokowi, że ten zakładnik, którego uratował z Psycholem, był agentem CIA, a prorok musiał o tym wiedzieć. Prorok, broniąc się, odparł, że to nie ma żadnego znaczenia dla misji i gdyby to miało naprawdę to znaczenie, to tą informacją się by po ludzku podzielił. Na razie Nomad wraz z prorokiem bezpiecznie przeszli podziemnymi tunelami i dostali się na drugą stronę doliny. Prorok przyznał, że sytuacja jest do bani. JSOC, czyli ich satelita wywiadowczy, nie daje żadnych obrazów. Oznacza to kolejny zagłuszacz w okolicy. Zatem dopóki go nie znajdą i nie wyłączą, to nie znajdą wykopalisk. Byli sami zdani na siebie. I ogółem w oddali słychać było niepokojące dźwięki. Sam prorok stwierdził, że im szybciej wykonają swoją misję, tym szybciej wyrwał się z tej przeklętej wyspy. Nagle ich nanoskawadry zaczęły się gliczować, wariować, zupełnie jakby na coś reagowały i zarazem się psuły. Wtem nagle za drzew leciała ta sama obca forma życia. Złapała i porwała proroka i zniknęła wraz z nim w głębi dżungli. Od tego momentu Nomad, mając możliwość ewakuacji, mimo to zdecydował się nadal kontynuować misję. Prorok znalazł się w powietrzu trzymany z pomocą szponastych macek. Czuł przerażenie, ból i obrzydzenie. Wyglądało to tak, jakby stwór chciał się nim połączyć, a dokładnie z jego skafandrem. Chciał go spróbować, nim go skonsumuje. Tak się mniej więcej czuł. Leczyli dosłownie podnóża najwyższego szczytu gór na wyspach Lingshan. Prorok, będąc niemal w pełni unieruchomiony, zdołał wydobyć nóż i zranić poważnie latającego potwora. Ten puścił go i wpadł do jednej z pomniejszych jaskiń, nie zwlekając, wlekł się w głąb niej, a rozcieczony stwór parł naprzód, przeciskając się przez wąski tunel. Nie zwlekając, wlekł się w głąb niej, a rozcieczony stwór parł naprzód, próbując niczym wiertło przebyć się do proroka, rozbijając litą skałę. Ostatecznie obcemu się to nie udaje, ale jaskinia zostaje zasypana, a prorok wpada do dziury w tej małej jaskini. Nie mając innej alternatywnej drogi ucieczki, decyduje się iść naprzód ku nieznanemu. Przyciskując się przez wąski tunel, ten zaczął się w końcu rozszerzać, a natknął się na struktury w litej skale. Czasem zaczęło być łatwiej kwestii poruszania się dla Barnesa. W końcu natknął się na wyrwę w strukturach i wskoczył do środka. Zastał wdrożoną sieć tuneli, zupełnie jakby jakiś robal sobie stworzył korytarze. Nie wyglądały były dziełem ludzi. Zapewne to tych cepidów, pomyślał sobie prorok. Poruszając się po labiryncie korytarzy z pistoletem w ręce, usłyszał kroki i natychmiast wycelował pistoletem. Zobaczył koreańskiego żołnierza, który nie wycelował do niego z broni, ale nawiązali kontakt wzrokowy. Zapytał się go, czy mówi po angielsku. Na szczęście ich obojga umiał. Nazywał się Pak i był dowódcą patrol Koreańczyków, którzy mieli patrolować te jaskinie na zlecenie samego Ri Chang-kyonga. Jego oddział został zmasakrowany przez te istoty. Bardzo pocieszył go, gdyż rozumiał, co przychodzi. On też był dowódcą i miał przecież podobną sytuację. To sprawiało, że zamiast być wrogami, przez chwilę stali się sojusznikami, a może nawet przyjaciółmi. Przynajmniej w zaistniałej sytuacji, w której się znaleźli. Tym lepiej, gdyż Pak znał wyjście z tych jaskiń. Nim to nastąpiło, nawiązała się między nimi bardzo ciekawa rozmowa. Pak zadał w końcu dziwne pytanie.
Skafander ci tutaj zaprowadził? Prorok zrobił duże oczy, nie wiedząc co odpowiedzieć. Puck kontynuował, że na wyspie jest drużyna generała Kionga, która ma takie same nanoskafander. Według Pucka, który powtórzył to, co mówił, że ludzie w koreańskich nanoskafandrach śnią o tym miejscu, mają wizję. Stwierdził, że skoro prorok ma ten skafander, to prawdopodobnie prorok go im ukradł. Bars zaprzeczył, mówiąc, że to raczej odwrotnie. Puck stwierdził, że się nie zgadza, gdyż od dawna Ksiąg i jego ludzie ćwiczyli i nosili swoje nanoskafandry, że oni śnią o miejscu we wnętrzu tej góry. Zapytał, czy prorok też może śnił. Ten odparł, że nie. Niczym kontra zapytał, czy skoro we wnętrzu tej góry też są, tak jak Puck mówi, żołnierze w nanoskafandrach, to dlaczego ich tutaj nie ma? Co z nimi się działo w trakcie, gdy oddział Pucka został zmasakrowany? Puck wyznał, że wraz z dotarciem na wyspy, żołnierze w nanoskafandrach odczuli, że ich zbroje działają znacznie gorzej. Zaczęły się pojawiać pewne negatywne efekty. Barnes poprosił o rozwinięcie tej myśli. Puck rozwinął temat, że nanoskafandry u niektórych sprawiały momenty paraliżu, czasem awarie systemów i trybów nanoskafandra, u innych zatrzymanie akcji serca, u innych obłęd i szaleństwo. Rozmowę przerwał im znajomy dźwięk. Nadchodzą. Pucka złapałem mackie za nogę. Ale dzięki interwencji refleksowi Barnesa, Puck mimo nagłego spętania nóg i ich mocnego zaciśnięcia przez mackę mógł po uwolnieniu się chodzić. Musieli współpracować, by przetrwać. Gdy przebijaliśmy przez dalszą część struktur, byli niezwykle blisko, by razem uciec. Nagle zanikła grawitacja i obaj lewitowali w powietrzu. Prorok szybko ogarnął sytuację, gdyż nanoskafander posiadał silniki odrzutowe pomagające latać w nieważkości niczym astronauci. Na początku im to pomagało wydostać się, ale na koniec końców było przyczyną ich dalszych problemów. Pomimo twardego oporu walki za pomocą broni palnej, Puck zostaje ponownie złapany i ciągnięty przez macki w stanie nieważkości. Tym razem w pełni go oplotły i zacisnęły się. Koreańczyk krzyczał z bólu w swoim ojczystym języku. Prorok krzyczał do niego, by się wierzgał, by odsłonił mu cel. Gdy uwięziony Puck zasłaniał mu Cepida. Ten upuścił pistolet, wyciągnął granat i wyciągnął zawleczkę. Barnes krzyknął, by tego nie robił. Za późno. Granat wybuchł. Fala uderzeniowa, jaką granat wywołał, była jak fala powietrza, która pchnęła proroka dalej. Po chwili sama grawitacja wróciła. Być może granat był przyczyną. Lawrence znalazł się na ziemi, będąc w dziwnej sali. Było skamieniałe ciało jakiejś niezidentyfikowanej istoty. Cokolwiek to było martwe i to od dawna. Zobaczył dziwną broń i jej podnóża nóg i zaczął ją w miarę możliwości kalibrować, by się nią posłużyć. W ten sposób zyskał broń strzelającą tym samym promieniem, co jego przeciwnicy. Idąc dalszą częścią jaskiń, odkrywał niewytłumaczalne zjawisko, które sam nie rozumiał i nie wiedział, jak na chłopski rozum to wytłumaczyć. Wyglądało to jak obserwatorium międzyplanetarne. Idąc dalej, natknął się na kolejną dziwną sytuację. Natknął się na martwy oddział Koreańczyków, oszarpanych, pełno krwi. Zobaczył ślady butów, za którymi podążył. Zobaczył przed sobą Koreańczyka, który łudząco wyglądał do Pucka, co w szczególności przykuło jego uwagę. Podążając za nim przez dłuższy czas, odkrył zaskakujący fakt. To był Puck, a ten rozmawiał z nim. Zobaczył swojego klona, albo swoje odbicie, albo swoją wersję z przeszłości. Podsłuchał fragment rozmowy i im dłużej słuchał, tym utwierdzał się w przekonaniu, że jest w jakimś Matrixie albo alternatywnej czasoprzestrzeni. W końcu oddalił się, nie dając znaku życia, że tam jest. W końcu dotarł do czegoś w rodzaju bramy, która zareagowała jego nanoskafander. Zaczęła się gliczować. Gdy przekroczył próg bramy i wydostał się na zewnątrz, nanoskafander zaczął się gliczować, zacinać się ogółem, zaczął działać gorzej. Nie było jednak czasu na dłuższe rozterki. Prorok się wydostał i ku jego zdziwieniu zamiast tropikalnej dżungli zastał zimę. Minus 200 stopni, jeśli nie więcej. Wszędzie cepidy, wielka kula czy tam sfera, która pochłania energię oraz była przyczyną tej anomalii pogodowej. Wziął swoją broń i dostrzegł, że duża grupa cepidów żwawo do czegoś zmierzała. Podążył za nimi. Dostrzegł znajomą osobę, którą cepidy atakowały. Nomada. Nie czekając na rozwój wydarzeń, prorok uratował go i rozstrzelał cepidów ich własną bronią. Obaj połączyli siły. Choć nomad nie krył szoku i radości ze spotkania swojego dowódcy. Wydarł się, że uważał go za martwego. Prorok ze stoickim spokojem zadał pytanie: od kiedy tak łatwo mnie zabić? Nie wchodząc już zbytnio w szczegóły, nomad i prorok połączyli siły i rozprawili się z pokaźną liczbą czekając na nich cepidów. Nagle w jednej chwili nanoskafander proroka doznał kolejnej, ale już poważniejszej awarii. Jego zasilanie i podtrzymanie życia padło. Jeśli energia spadnie do zera,
to prorok zamarznie na śmierć. W dodatku Strickland nakazał ewakuację nomadowi i świeżo znalezionemu prorokowi. Over there! My suit power's falling fast. Nomad, cover me! I need to regenerate. There! I'm taking cover! Watch my back! My suit power's draining! Cover me, Nomad! Keep him off me! Got your back. Damn it! I'm freezing up. Need a heat suit. Nomad! My suit power's falling fast! Oh, fuck! Nomad! My suit's freezing up! Okay, I'm with you. Son of a bitch! Look at that thing! They're coming! Let's go! Go! Nomad! Come on! Move! Got your back. All ass, Nomad! Get across the bridge! I'm losing power. We gotta find cover. Poruszając się z jednego źródła ciepła do drugiego, dotarli w końcu do granicy sfer i wydostali się. Idąc dalej, napotkali oddział Stricklanda i razem z nimi rozpoczęli odwrót do punktu zbiórki części wojsk amerykańskich w celu ewakuacji ogółem z wyspy. They're pulling everyone out! Sir, we got more hostiles inbound! Get position! We got... What was that? All these things! Target sighted! Over the guard! They're hot! Get out! Gotta move! Loading! Cover me! Take it fire! Son of a... Incoming fire! Out! Watch out! Behind us! All units, this is Vulture 4. We got hostiles on our tail. Can't lock. Can't advance. Damn it,
I'll see if I can scramble down the bird to pull you out. Roger that. There's the credit site. Let's go. Somebody get me out of here! Hang in there. Don't run away. Hurry! I can see more of them! Helena, stay calm. We'll get to you. Uratowali Helenę Rosenthal, której Witold z nią na pokładzie został gwałtownie uziemiony przez grupę pościgową cepidów. Gdy sytuacja się ustabilizowała, Helena Rosenthal i Prorok, nieco uszkodzony non-skafander, zostali w pierwszej kolejności ewakuowani i przetransportowani do USS Constitution. Civilian on board. We don't have much time. Keep those sons of bitches off my back. Prophet, you go with her. I'll lay down suppressing fire until you're airborne. See you back at the carrier, Nomad. Good luck. We're pulling out the wounded. We need you to cover us. Na miejscu Prorok był przebadany, przesłuchany i naprawiony. W sensie jego nanoskafander odniósł niecodzienne obrażenia, które tylko odpowiednim kalibrowaniem dały się w pewien sposób naprawić w kołysce dla nanoskafandrów. On sam był mocno wzruszony psychicznie tym, co widział i co przeżył w ciągu tych 24 godzin, że troszeczkę nie więcej. W dodatku odebrał wiadomość na swoje radio, którego odsłuchanie sprawiło, że zostałby dosłownie uznany za szaleńca. W sumie po rozmowie z psychologiem został uznany za wariata, więc w sumie że to, co się wydarzyło, cisnęło na nim piętno. Po odsłuchaniu wiadomości, której treść można krótko skwitować jako misja samobójcza, Prorok potrzebował chwili do namysłu. Siedząc na kołysce, czekając na końcowe badanie stanu skafandra, w trakcie badania przyszedł Nomad, który zdołał bezpiecznie wrócić z wyspy, oraz psycholog badający broń, którą zmajstrował Prorok. Gdy badanie techniczne dobiegło końca, Prorok nie zwlekał, wyrywając broń psycholowi. Ten się zdziwił i zapytał, dokąd ten zmierza. Prorok odparł, że ma niedokończone porachunki do załatwienia. Psychol skwitował to tym, że zmartwienia zaraz wylecą w powietrze i to dosłownie, gdyż Morrison chce zniukować wyspę. Prorok stwierdził, że nawet Ryski to nie zostawi na sferze. W tym czasie Prorok włamał się do hangaru, zostawiając w tyle Psychola. Wziął swoją broń, ukradł samolot pionowy Witold i poleciał ku zaskoczeniu wszystkich do wyspy. Tak jak Prorok usłyszał słowa w swojej słuchawce, tak się te prorocze słowa spełniły. Atomówka nic nie zrobiła dla kuli, a nawet ją rozciągnęła i wzmocniła. W jednej chwili Prorok poczuł, jakby jakaś potężna istota właśnie się urodziła lub powstała. Czuł to w swojej świadomości przez chwilę, ale wiedział, że to coś potężnego. Nie zwlekając, poleciał z powrotem na wyspę, by dokończyć to, co zaczął, i spełnił swoją misję powierzoną mu przez Hargrave'a. Tak właśnie kończy się rozdział znany nam z gry Crysis 1. Major Burns, here's Morrison. Brings it in focus of Falky de Ruta. Major Burns has had it in 4. Prorok w komiksie po Crysis 1. Major Burns po wykradnięciu samolotu Witold doleciał i wylądował z powrotem na wyspie Lingshan. Kiedy to nastąpiło, udał się w głąb dżungli, by pozyskać obiecane dla Hargrave'a próbki cepidów. Oczywiście sprawa nie była łatwa, ponieważ cepidy po zniszczeniu ulegały samodestrukcji, przez co pozyskanie tych próbek było po prostu niemożliwe. Wtem w tle rozległ się ogromny huk i na horyzoncie Prorok zobaczył głowicę nuklearną uderzającą o sferę, która otaczała całą wyspę. Kula,
pochłonęła energię, przez co skutki bomby nuklearne nie zostały przez niego w jakikolwiek sposób odczute. Skutkiem tego natomiast było ogromna ilość cepitów, jaką napotykał po drodze. Wrócił z wspomnieniami do tego, co usłyszał na lotniskowcu oraz do tego, co opowiadał mu Hargrave o celu i co jest stawką. Po chwili, ku jego zaskoczeniu, dotarł do niego komunikat. Usłyszał psychola. Ten oznajmił, że jest z nim dr Helena Rosenthal oraz Nomad. W głębi duszy ucieszył się, że członkowie jego oddziału przeżyli i lecą do niego z pomocą, ale w głębi duszy wiedział, że czeka go nieprzyjemna, kolejna już rozmowa odnośnie wytłumaczenia się z tego, co się dzieje. Ekipa, która leciała samolotem pionowym Vitol, zbliżała się do pozycji, gdzie mniej więcej miał być prorok. Jednak zostali zestrzeleni za sprawą cepidów. Znaleźli się pod ciężkim ostrzałem. Prorok natychmiast ruszył do miejsca, gdzie się rozbili, by im pomóc. I'm hit! We're going down! Got your back. Damn it! Samą porę dotarł do nich. Wykończył kilka sztuk chodzących modlitw, a z wraku wydobyła się trójka ocalałych. Te cepidy jednak były zupełnie inne. Bardziej przypominały coś pomiędzy cepidami pierwszej fazy a fazy drugiej, gdyż były bardziej humanoidalne. Koniec końców prorok spektakularnie sobie z nimi poradził. Nomad oberwał na emocje od chwili lądowania. Reszta miała tylko zadrapania. Prorok skwitował, że to oni mieli go uratować, a nie, że on ich. Bardzo kurwa śmieszny, skwitował psychol. Sam psychol natomiast zażądał wyjaśnień od niego, co się dzieje. Prorok zaś stwierdził, że jeszcze nie nadszedł czas wyjaśnić, że nie są bezpieczni. Powie to wszystko właśnie wtedy. Kłótnie zapobiegł Nomad, stawiając weto, że najpierw muszą się ogarnąć. Wszyscy się zgodzili. Zabrali broń, amunicję i zapasy z rozbitego Vitola i ruszyli przed siebie. W trakcie drogi, gdy sytuacja nieco się uspokoiła, prorok pozwolił sobie na ocenę cepidów. Stwierdził, że to nie są te same, z którymi walczyli wcześniej, oraz to, że Harvey nie dał mu znać o czymś takim, z czym aktualnie walczą. To ostatnie mu się wymskło przy wszystkich. Psychol od razu podniósł temat odnośnie kto to do cholery jest Hargrave. Prorok powiedział, że to człowiek z zewnątrz, w sensie poza armii. Dał dla psychola i Nomada do zrozumienia, że ktoś steruje całą armią z zewnątrz. Ten cały Hargrave. Nomad domagał się jakikolwiek wyjaśnień natychmiast. Prorok opowiedział swoją przeszłość z Kolumbii, jak zaatakował agentów CIA po tym, jak w wyniku operacji antynarkotykowej zabili całą wioskę niewinnych cywili. Psychol stwierdził, że zrobiłby to samo, zabiłby tych agentów na kwaśne jabłko. Prorok kontynuował, opowiadając o tym, jak został postawiony przed sąd wojskowy, gdzie miały miejsce kolejne wydarzenia. Prorok dał tym samym do zrozumienia, że trafił do więzienia i utracił stopień majora. Sytuacja się jednak zmieniła po interwencji Hargrave'a. Ten zaproponował mu wolność, powrót do armii, odzyskanie stopnia majora, ale miał stać się pierwszym ludzkim żołnierzem wyposażonym w nanoskafander. Prorok tym samym wytłumaczył, że wiele zawdzięcza dla Hargrave'a i otwarcie nazywa go tym, który może ocalić ludzkość przed nieznanym zagrożeniem. Zagrożeniem tak potężnym i obcym, że nie należy myśleć po czyjej jest stronie. W drużynie zapanowały mieszane uczucia. Gwałtownie nastawienie zmienił Nomad, uznając proroka za zdrajcę i sprzedawczyka, gdyż pozwolił, by ktoś mógł bawić się armią amerykańską. Stwierdził, że bar stał się zabawką swojego mistrza. Helena i Sykes zaczęli bronić Barsa, tłumacząc jego postępowanie za jedyne rozsądne i zdatne do zrozumienia.
Nomad zaś podsumował, że prorok jest wykorzystywany i że ten jest na innej kwestii intencji Hargrave'a, że jest jego wojskową zabawką. Prorok bronił intencji Hargrave'a, mówiąc, by ten zwrócił uwagę na to, co się dzieje. Obce formy życia się przebudziły. Zmasakrowały tysiące żołnierzy armii koreańskiej i amerykańskiej. Rozwaliły praktycznie całą flotę Morrisona z USS Constitution na czele. To jest inwazja, że ludzie jako gatunek są zagrożeni. Podsumował na końcu tym, że Hargrave da mu wszelkie informacje i narzędzia, które się sprawdziły, że mu ufa, jako temu, któremu zależy na dobro ludzkości. Rozmowę przerwał komunikat właśnie od samego Hargrave'a. Prorok natychmiast odpowiedział, składając pełny raport odnośnie ostatnich wydarzeń i tego, z kim teraz jest i że co zaszło do tej pory. Hargrave stwierdził, że prorok i ocaleńcy mają ewakuować się z wyspy, że Hargrave wyznaczył koordynaty, gdzie mieści się miejsce ewakuacji. Zaznaczył, że statek ten jest bezbronny i że muszą trafić na miejsce ewakuacji w idealnie wyznaczonym czasie, gdy statek nie będzie czekał w razie coraz gorszej inwazji Cepidów na wyspie Lingshan. Wszyscy pozostali zdębieli. Cepidy. Psychol, nie dowierzając, powtarzał tę nazwę obcych, z którymi przyszły walczyć. Nie mógł wiedzieć, że przyszły walczyć z kałamarnicami. Natychmiast ruszyli w drogę. W tym samym czasie na zachód od wyspy Lingshan na Oceanie Spokojnym stacjonowała flota USA z USS Independence na czele, która płynęła w stronę archipelagu wysp Lingshan. Samolot typu Vitor właśnie wylądował na pokładzie lotniskowca. Admirał floty został bezpardonowo obudzony, gdyż na pokładzie znaleźli się nieoczekiwani goście z Wyższego Departamentu Ochrony. Spotkanie z nimi admirał miał w wewnętrznym hangarze. Na miejscu wyszedł admirał z założenia, że goście rządowi przybyli w celu nadzorowania ściśle tajnych badań na pokładzie, podczas gdy człowiek, z którym przyszło rozmawiać, miał to centralnie w dupie. Przybysze dotarli tutaj w celu zebrania informacji na temat dwóch ostatnich żyjących członków drużyny Raptor. Zdziwiony admirał zapytał, co takiego zamierzają zrobić po znalezieniu zaginionych. Nikczemny agent uznał, że to poufne dane i że admirała to nie powinno w ogóle obchodzić. Wspomniał tylko, że admirał ma obowiązek im zapewnić transport na wyspę Lingshan, jako iż oni są wyżsi stopniem. Pozostałości drużyny Raptor z towarzyszącą Heleną Rosenthal kierowali się na wyznaczone koordynaty, lecz musieli podjąć w końcu ostateczną decyzję. Albo pójdą okrężną drogą i zaryzykują przy tym spóźnienie na ewakuację, albo pójdą na skróty przez sieć jaskiń, idąc tym samym w paszczę lwa, jakie były tereny Cepidów, a jednocześnie mogli mocno skrócić sobie drogę. Decyzja była oczywista, choć ryzykowna. Ruszyli w głąb jaskiń. Na wejściu prorok poinformował resztę, żeby zwracać uwagę na niebieską poświatę, jako dotychczas charakteryzowały się Cepidy. Idąc w głąb jaskini, coraz mniej było naturalnego kamienia, a coraz więcej dziwnych struktur obcych. Przypominało to struktury o podobnej budowie z serii filmów Obcy. Tyle, że struktury otaczające wyryte korytarze były czymś bardziej złożonym. Składały się z nanotechnologii, tyle, że te ściany były organiczne. Prorok wiedział, że są jak żywy organizm. Zdziwił się, że pole antygrawitacyjne nie działa. Psychol z jednoczesnym niepokojem i ciekawością dotykał tych ścian. Po chwili gorzko tego żałował. Macki mocno i gwałtownie wyskoczyły i podniosły go do góry. Psychol w ostatniej chwili, używając noża, przypiłował mackę i spadł, uwalniając się. Reszta oddziału otworzyła ogień i wyeliminowała zagrożenie. Wkrótce ruszyli dalej w głąb, coraz słysząc pomruki i charakterystyczne klekotanie. Prorok prowadził w głąb sieci jaskiń, zupełnie tak, jakby poruszał się tędy codziennie, co zaznaczył Sykes. Znajomość proroka tych terenów wydawała się bardzo niepokojąca. Prorok odpowiedział, że był już tutaj wcześniej i że jego nanoskafandra zdołał utworzyć coś w rodzaju mapy. Znaleźli się w końcu w wielkim, mocno oświetlonym pomieszczeniu o dużych rozmiarach. Struktury wyglądały jeszcze straszniej w świetle. Prorok odpowiedział psycholowi, że lepiej, żeby ten nie wiedział, czym są te struktury organiczne. Wejście dalej prowadziło przez kolejny tunel. Gdy prorok dostrzegł czerwone oczy wydobywające się z jej wnętrza. Psychol zrozumiał, że są w pułapce. Rozpoczęła się walka i ostro ostrzał. W ruch poszły granaty odłamkowe. Byli otoczeni.
Przebywanie na otwartej przestrzeni było niczym innym jak wyrokiem śmierci w walce z cepidami. Natychmiast prorok nakazał reszcie podążać za nim i ponownie użył granatów, by przeszli do kolejnego pomieszczenia o jasnych ścianach. Wejście zostało obrzucone granatami. Dopiero po chwili zorientowali się, trafili do bardzo nietypowego pomieszczenia. Wszyscy tam stanęli jak wryci, nie dowierzając. Miejsce, w którym się znaleźli, wyglądało jak obserwatorium międzyplanetarne. Jak stwierdziła Helena Rosenthal, biorąc pod uwagę położenie widocznego w kosmosie Jowisza, to musi znajdować się na jednym z jego księżyców. Widzieli całą masę rozbitych maszyn z różnych epok. Ludzkich maszyn, ciężarówki, statki, kutery rybackie, japońskie samoloty z okresu II wojny światowej. Cała drużyna stała w głębokim szoku, nie rozumiejąc to, co widzą. Prorok, który widzi to już kolejny raz, nadal tego nie rozumiał. W rozmowie doszli do wniosku, że cepidy muszą być tu od wielu, wielu lat i że obserwują ludzkość już od dłuższego czasu. Taka rasa ma już obczajoną technologię międzygwiezdną, co czyni ich znacznie bardziej zaawansowanymi technologicznie rasą w porównaniu do ludzi. Helena Rosenthal brała pod uwagę, że struktury, w których są, nie muszą nawet być własnością cepidów. Uznał, że należy brać pod uwagę taką możliwość. Nomad ciął się i powiedział, że to wszystko jest bez znaczenia. Stwierdził, że cepidy mogą sobie włączyć i wyłączyć grawitację i spojrzał pytająco na proroka. Ten potwierdził jego słowa, po czym Nomad zapytał wyrywkowo, dlaczego cepidy jednak ich nie atakują. Fakt, że minęła dłuższa chwila, od kiedy znaleźli się w ferworze walki w poprzedniej sali, ale logicznie patrząc, cepidy miały ich w garści. Dlaczego ich nie atakują? Nomad podkreślił to, uważając to za dziwne i wręcz niepokojące. Prorok zrozumiał, że Nomad wytyka mu wiedzę od Hargreave'a i że mu zwyczajnie nie ufa. Prorok stwierdził, że cepidy nie są głupie i że mają zalążki cywilizacji, jakoby by to zabrzmiało. Przypomniał, dając jako przykład sytuację, jaką miał na spółkę z psycholog, gdy byli na wojnie w Iraku. Zalążki cywilizacji zaczynają się, gdy zostają wyznaczone zasady i kodeksy, np. wyznaczanie linii na piasku. Cepidy działają według protokołu, czyli tak jak ludzie, którzy mają zakodowane lub inaczej wyszkolone zachowania. Te postrzeżenie wydawało się bardziej niepokojące w kwestii tego, z czym przyszło się zmierzyć. Prorok dodał, że Hargrave mu to już wiele wyjaśnił już wcześniej. Nomad nie zostawił na nim suchej nitki. Nadal uważał, że ten cały Hargrave owinął proroka wokół palca. Ponadto dla Nomada przeszkadzała jedna ważna kwestia. Widział, jak cepid porywa proroka i wciąga go w głąb dżungli. To samo było z Aztekiem i pewnie z Błaznem. Tyle, że oni nie żyli, a prorok żyje. Dlaczego? Co takiego łączy proroka z cepidami? Jaką relację osiągnął z nimi prorok? Wytknął Nomad. Prorok niemal eksplodował ze złości, że Nomad wiele rzeczy źle pojmuje, tym samym wyzywając go otwarcie. Kazał porównać ich nanoskafady z tym, z czym walczą. Prorok dał jasno do zrozumienia, że ich nanoskafady są na bazie technologii właśnie tej rasy, z którą teraz walczą. Że nanoskafander jest na bazie technologii cepidów. Hargrave tą technologię wykradł i wykorzystał, by stworzyć egzoszkielety na bazie cepidów. Wypowiedział się także odnośnie tego, jak cepidy ich widzą. Stwierdził, że Aztek i Błazen nie zostali zabici w dosłownym słowa tego znaczeniu. Cepidy postrzegają ich drużynę Raptor i inne osoby w nanoskafandrach jako swoich, jako cepidy. Oczywiście, tak to widział ten obcy odpowiedzialny za ich śmierć, który próbował się z nimi połączyć. Aztek zginął stosunkowo szybko. Możliwe, że w ferworze walki cepida z Koreańczykami. Potem Błazen, którego cepid trzymał dłużej, ale koniec końców zabił. Prorok stwierdził, że cepid smakował go, uczył się go lub zyskiwał informacje. Można porównać to do psa, który obwąchuje innego psa, by uzyskać o nim informacje. Prorok miał w tym przypadku fartę, zdołał się uwolnić, raniąc łowcę. Opowiedział reszcie swoją historię o tym, jak się uwolnił, gdy cepid go porwał, gdy był jeszcze z Nomadem. Jak trafili, zgubił się wędrując po jaskiniach. Opowiadał o Koreańczyku Paku i jego historii, w tym wersji wydarzeń z Armią Korei Północnej na czele, o tym, co było dalej, w tym śmierć koreańskiego sojusznika. W końcu powiedział, gdzie znalazł swoją broń. W tym samym momencie dotarli właśnie do tego miejsca, kiedy prorok o wszystkim opowiadał. Skamielina istoty łudząco podobnego do cepidów, tyle że już martwego, wprawiła resztę towarzyszy proroka w osłupienie. Szczególnie Helena Rosenthal była podekscytowana i w niebo wzięta.
Jako pani archeolog mogła się tutaj czuć niczym ryba w wodzie. Zaczęła nawet rozkminiać, czy cepidy mogą mieć podział na płeć. Prorok natychmiast przerwał wszelkie nadzieje Helen Rosenthal na badania. Powody były oczywiste. Znajdowali się w stanie wojny. Byli na terytorium wroga, który zaatakowałby ich bez zawahania oraz spieszyli się do miejsca ewakuacji, a czas działał na ich niekorzyść. Prorok prowadził resztę aż do dużego pomieszczenia z jednym wielkim przejściem i kilkoma mniejszymi. Od razu skierował się ku jednemu z nich, zupełnie jakby doskonale to miejsce znał. Prowadził dalej oddział korytarzami. Psychol czuł nadmierny niepokój z braku jakiejkolwiek aktywności cepidów. Dosłownie grobowa cisza. Kolejne przejścia działające niczym teleport z jasno po światu. Bardzo nie podobało się to nomadowi, który stwierdził, że zaufa prorokowi dopiero wtedy, gdy ten ich wyprowadzi. Po dłuższej wędrówce wydostali się z jaskier na powierzchnię. Był już zachód słońca, co dla nomady psychola oznaczało, że się spóźnili. Prorok mimo to chciał iść dalej, nie wahając się. Powstrzymał go nomad, nie rozumiejący, co dowódca planuje. Ten objaśnił, że są kilka godzin wstecz. Świadczy o tym ryki silników samolotów typu Witu ewakuujące się z wyspy. Objaśnił im, że 18 godzin temu byli na lotniskowcu, gdzie ewakuowali się do USS Constitution. Reszta oddziału zdębiała na słowa proroka. Nomad od razu zapytał, czy to oznacza, że Morrison żyje. A co za tobówką? Prorok odparł, że nie została jeszcze użyta. Podróże w czasie? Cofnięcie się o kilka godzin? Psycho przyznał, że już się miesza w głowie, podczas gdy podekscytowana Helena Rosenthal rozpoczęła rzucanie hipotezy o docie prawdziwości tego zjawiska i wyjaśnienia jego występowania pod kątem naukowym. Natychmiast jest zachwyty przerwał zdecydowanie prorok. Czy to fizyka kwantowa, czy matematyka? To było bez znaczenia, zaczął prorok. Wszystko to, co nauka ludzka mówi, nie ma logicznego objaśnienia tego, co on zobaczył. Zaczął opowiadać, jak po znalezieniu broni od już dawno martwej formy życia ruszył korytarzami i wędrując natknął się na zmasakrowany oddział ludowy Korei. Przed sobą usłyszał znajomy głos. Koreańczyk, który go śledził, wyglądał identycznie jak Pak. Idąc za nim, wkrótce doznał przerażającego odkrycia. Zobaczył jego i siebie. Nie minęło wiele czasu, kiedy prorok przełknął obok nich niepostrzeżenie, odnalazł bramę, którą wydostał się z kompleksu jaskiń i zabudowań cepitów na zewnątrz. Góra i cała okolica była pod lodową kopułą, kiedy prorok przyszedł przez bramę. Najwyraźniej wtedy Naskwader musiał ulec uszkodzeniu. Wkrótce spotkał wówczas nomada, który potwierdził, jak temu pomógł. Jak walczyli razem, podczas gdy Naskwader proroka gliczował się, doznał poważnej awarii, przez którą omal nie zamarzł. Psychol rozruszył się nerwowo. Zasugerował nerwowo pytaniem, czy skoro ich Naskwader też mogą mieć te uszkodzenie, czy to nie oznacza, że utknął z nanoskafandrach bez możliwości ich ściągnięcia? Prorok odparł, że Naskwader sam się naprawi, że w jego przypadku Naskwader sam się naprawi lub zaadoptował, więc raczej seks może być spokojny, gdy w jego przypadku prawdopodobnie będzie tak samo. Po prostu potrzeba czasu. Psychol rzucił, że jak tylko spotka tego całego Hargrave'a, to skręcił mu ten cholerny kark. Nomad zaś odparł, by ten poczekał w kolejce. Ruszyli w stronę punktu spotkania z statkiem ratunkowym. Widok statku cywilnego ulokowanego w centrum zatoki był dla Michaela Sykesa, tak jak i dla reszty oddziału, widokiem niczym z obrazka. Prorok nawiązał kontakt radiowy ze statkiem Syberyjska Królowa, pytając ich o odbiór. W radiu usłyszał odpowiedź, że wysyłają łódź po nich i że będzie lada chwila. Korzystając z chwili, prorok odszedł od reszty, rozłożył radio i przygotowywał się do poważnej rozmowy. Na pytanie od nomada, czy coś się stało, ten odparł, że musi tylko zostawić pewną wiadomość. Połączył się z nikim innym jak z samym sobą, tym samym robiąc to, co sam przeżył i to, co usłyszał na lotniskowcu USS Constitution, ale tym razem on mówił. Przekazywał dokładnie to, co usłyszał, tym samym zachował ciągłość biegu wydarzeń. Powiedział samemu sobie, że musi wrócić na wyspę, że atomówka nie ma znaczenia, że wyjdzie z tego oraz że musi dla Hargrave'a zdobyć próbki. Jak sam sobie nie ufasz, to komu zaufasz? Prorok. Po nadaniu wiadomości zaczepił go nomad. Myślisz, że posłucha? Jesteś poważny? Oczywiście, że wierzę, że to zrobi. Przecież stoję tu przed tobą, prawda? Cała ekipa stała na plaży, oczekując
na płynący w ich kierunku mniejszy statek. Prorok z pewnością uśmiechnął się w duchu, że wyszli z tego cało. Usłyszał z megafonu płynącej łodzi swoje nazwisko. Uznał to za chęć określenia, który z nich to on w celu złożenia raportu. Zakomunikował psycholowi, że on rezerwuje zimnego Jacka Danielsa z lodem i Coca-Colą, a do tego kubańskie cygaro. Kiedy podniósł rękę wskazując, gdzie on się znajduje, nagle z megafonu płynącego statku rozległ się rozkaz ostrzału i nim ktokolwiek z nich się zorientował, to zasypał ich grad ołowiu. I gdyby było mało tego, że żołnierze poszatkowali całą czwórkę na plaży celując w ciało, to jeszcze użyli broń EMP, czyli broń elektromagnetyczną. Prąd, który doszczętnie dezaktywował nanoskafandry oddziału Raptor. Prorok leżał ze zgryzem bólu na twarzy. Tuż nieopodal niego leżeli jego członkowie oddziału i Helena Rosenthal, które ciało nie dawało znaków życia. Helena Rosenthal, która nie dawała jakichkolwiek znaków życia. Jej ciało było rozszarpane, porozerwane przez kulę. Nie miała jakichkolwiek szans, co sami najemnicy zaznaczyli, wyśmiewając się, że ta tyle czasu w ogóle przeżyła. Nomad nie dawał znaku życia, a najemnik badający jego parametry życiowe wykrył ciężkie uszkodzenia tkanek. Psycho stracił przytomność, a prorok, nie mogąc się ruszyć, słuchał, o czym najemnicy rozmawiają. Dowiedział się, że Dranie znają się doskonale na skafadrach, które nosili, ale nie byli od Hargrave'a. Między wierszami zdarzyło, że poprzednia załoga została rzucona rekinom na pożarcie, a kilku zostawiono, by podtrzymać kontakt statku z Hargrave'em, by nie wykazywać podejrzeń przejęcia. Goście znali się świetnie w swojej robocie. Byli zżytą grupą, w dodatku dobrze poinformowaną i zapoznaną ze sprzętem firmy Hargrave Rush. Krótko potem, wściekły wnętrznie prorok na zaistniałą sytuację również stracił przytomność. Prorok zapadł w scenę, w którym cofnęło go do wspomnień, gdy rozmawiał z Nathanem Gouldem na temat materiału zwanym nanosplotem, będącą głównym budulcem nanoskafandra i jego właściwości. Oprócz tego, że uważał Goulda za pieprzniętego nerda, którym musiał się ożerać, to jednak musieli współpracować. Nie wiedzieć czemu przypomniał sobie pierwszą styczność z nanosplotem, gdy jeszcze prowadzono testy przed oficjalnym ukończeniem nanoskafandra 1.0. Prorok się ocknął, słysząc zaniepokojone znajome słowa. To Michael Psychol Sykes. Rozpaczliwie próbował się z nim porozumieć. Sykes wyjaśnił, że Nomad nie daje żadnych oznak życia. Zadał pytanie, czym oni w ogóle oberwali. Prorok od razu wiedział, że zostali poczęstowani bronią EMP. Zaprojektowano stricte pod dezaktywowanie nanoskafandrów. Prorok wyjaśnił, że zapewne mają zablokowane czynności naprawiające nanoskafandra dla ich organizmów, by ich rozbroić z możliwości używania ich. Byli więc teraz w kropce. Psychol niesamowicie się wkurwił na myśl, jak oprawcy nie mieli litości dla Heleny Rosenthal. Zaczął klnąć głośno, wyrzucając frustrację i przeklinając Hargrave'a. Prorok natychmiast wyprostował jego myślenie, tłumacząc, że ci gości nie są od jego zleceniodawcy. Wyjaśnił, że podsłuchał rozmowy najemników, gdzie usłyszał, że załogę większości zostawiono na pastwę rekinów, a kilku zostawiono jako opcję, by móc składać raporty, by nikt od firmy Hargrave Rush nie zorientował się, że statek został przejęty. W tej właśnie chwili wszedł mózg całej operacji, witając zakutych żołnierzy. Prorok z miejsca wiedział, z kim ma do czynienia. Był to nie kto inny jak Norman West we własnej osobie. Ten od razu rzucił prorokowi pytanie, czy ten naprawdę myślał, że zapomni mu to, co zrobił, gdy pierwszy raz się spotkali? Że zapomniał mu to, co zrobił jego ludziom i to, co zrobił jemu? Pokazał wielką, paskudną bliznę przechodzącą przez oko na całą lewą część twarzy. Norman zaznaczył, że nie zamierza odpuścić, tym bardziej, że prorok tak po prostu został wypuszczony. Psychol nie rozumiał do końca, co się dzieje, zapytał w wolnej chwili, z kim mają do czynienia. Prorok wyjaśnił, że to właśnie ten Norman West. Ten, którego pobił na kwaśne jabłko oraz agent CIA. Ten kontynuował, że agencja zaproponowała mu pracę po tym, jak zaczęto mocno badać firmę Hargrave Rush. A że jak się udało ustalić, że prorok wyszedł z więzienia dzięki samemu prezesowi tej właśnie firmy, to Norman West bez wahania ową ofertę zaakceptował, chcąc się odegrać i wymierzyć sprawiedliwość. Zaznaczył,
że wpływ firmy na decyzje i działania armii Stanów Zjednoczonych są wręcz niepokojące. Siła nacisku, wpływ decyzji tej prywatnej firmy biomedycznej są niepokojące okiem CIA. Sam rząd USA, choć podpisywał liczne traktaty z firmą i choć relacje oficjalnie są bardzo dobre, to jednak zaufanie między tymi podmiotami nie jest najlepsze. Ponadto agencja uważa całą operację na Lincoln jest ustawką Hargrave'a, który według Normana Westa, jak i całego wywiadu agencji, ten miał dogadać się z Koreą Północną, jak i z Chińczykami. Mieli wspólnie znaleźć coś zakopanego na Lincoln. Uważali, że ten cały kryzys rozpoczął się właśnie z powodu tego czegoś, gdyż sprawy przybrały zły kierunek i na wyspie wybuchła wojna na pełną skalę między Koreą i Chińczykami przeciwko USA. West uważał, że prorok został wysłany przez Hargrave'a, by nawiązał łączność z Azjatami i pozyskał to, po co przybyli. West powiedział, że chcą zdobyć to, o co to całe zamieszanie. Cokolwiek Hargrave miał szykować, chcą to uzyskać, nim Koreańczycy mieliby się do tego dobrać i potencjalnie zniszczyć. Prorok niemal wybuchł, wyrażając, ujmując to łagodnie, niepochlebnie na temat wywiadu agencji CIA z Langley. Wytknął im błędy wywiadowcze z przeszłości, przechodząc do sedna sprawy, że ludzie Westa od wywiadu to kretyni, którzy nawet trochę nie ustalili tego, co rzeczywiście dzieje się na Lincoln. Od razu powiedział, że pod Lincoln są potwory, macki z horroru, pochodzące z innego świata, które są zagrożone dla ludzkości. West uznał oświadczenie proroka za czyste kłamstwo. Dając gest ręką dla ludzi zza siebie, jeden podszedł i zaczął wiertłem ciąć w klatkę piersiową nomada. Bar zaczął krzyczeć, wręcz błagając, by ten przestał. Żołnierz przerwał wiercenie na składa, z którego dziury zaczęła lecieć krew. Norman powiedział, że stan tego żołnierza i tak jest tragiczny, ale jeśli prorok chce, by choć była szansa, że nomad wyjdzie z tego żywy, to ma współpracować. Ten szybko rzucił, że powie wszystko, tylko prosi, żeby nomad miał załatwioną opiekę medyczną. Rzucił, że jest coś takiego jak bunkier Hargrave'a i że poda koordynaty i zabierze ich tam. Norman West był zadowolony. Po czym z podanymi danymi udał się na mostek statku turystycznego i popłynęli wskazane miejsce. Prorok, psychol i nieprzytomny, jeśli w ogóle żywy nomad, zostali pozostawieni sami. Jeden z oficerów miał lekkie wątpliwości, żeby prorok miał tak łatwo wydać tajemnicę Hargrave'a. West się zgodził z tym, że też mu nie ufa, ale uważa, że w tej chwili prorok powinien mówić prawdę, gdyż bardziej niż o swoje życie Lawrence Barnes dbał o dobro swoich ludzi. Jeśli jednak rezultat lub to, co znajdą, będzie niesatysfakcjonujące, to trzeba będzie wtedy mocniej przycisnąć. Wszyscy wiemy, o co chodzi. W tym czasie prorok podzielił się planem z psycholem. Powiedział mu, że ich jedyną deską ratunku miał być wybuch atomówki Morrisona na wyspę. Psychol nie do końca rozumiał, jak wybuch elektromagnetyczny miał ich ocalić, jeśli to właśnie broń EMP dezaktywowała ich na skafandry. Prorok wyjaśnił, że EMP to laser działający jak broń na konkretny cel. Czysty strzał. Atomówka ma być zupełnie czymś innym, a systemy nanoskafandra powinny wytrzymać. Tutaj szedł widzowie wcięcie, by wyjaśnić pewną rzecz, w jaki sposób wybuch atomówki miałby sprawić, że drużyna Raptor miałaby się uwolnić. Tak, wybuch broni atomowej generuje potężny impuls elektromagnetyczny zwany potocznie EMP, który jest jednym z jej głównych czynników rażenia i może uszkodzić lub zniszczyć sprzęt elektroniczny, sieci energetyczne i systemy łączności na bardzo szerokim obszarze, zakłócając ich działanie. Jest to skutek oddziaływania promieniowania gamma na atmosferę i jego zasięg i siła zależy od wysokości wybuchu, przy czym wybuchy na dużej wysokości kilkaset kilometrów mają większy zasięg. Tym samym, co było przyczyną dezaktywacji składu, miało być aktualnie ich ratunkiem. W tym czasie syberyjska królowa dopłynęła na wyznaczone koordynaty. Norman West, obserwując z oficerami lornetką okolice, nie widziała nic poza flotą Morrisona nieopodal wyspy. Zakazał załodze prób komunikacji z flotą amerykańską. Nagle na wysokość wyspy rozległ się ogromny huk i oślepiający blask. Zgodnie z prognozą proroka, atomówka została rzucona na wyspę Lincoln. Fala impulsu elektromagnetycznego rozległa się we wszystkich kierunkach i trafiła w statek. Cała elektronika zaczęła się smażyć, a statek nawet zajął się ogniem, gdy doszło do napięcia wszystkich sprzętów, łącznie z tymi, które więziły drużynę Raptor.
Wszystko, co prorok przewidywał, się spełniło. Prorok i Psychol zostawili Nomada i ruszyli po Normana Westa. Po drodze zabijali wręcz każdego, kto mi się odważył do nich zbliżyć. Zebrali broń po zabitych. Już zbliżali się do mostu korytarza, gdy natknęli się na zasadzkę. Żołnierze mieli wyrzutnie rakiet, która śmiało mogłaby ich zabić, gdyż ich nanoskafandry nie działały w 100%. Gdyż ich nanoskafandry nadal nie były w pełni aktywne i nie zapewniały pełnej ochrony. Nagle, w ostatniej chwili, rakietocian zablokował i przyjął na ciało Nomad, który potem padł. Prorok nie czekał tylko, przypuścił agresywny atak. Zmasakrował żołnierzy, którzy użyli rakietnicy i rozsmarował ich shotgunem, po czym pobiegł prosto na mostek. Psychol, aż opuścił broń, padł na kolana, sprawdzając co z Nomadem. Po chwili zorientował się, że prorok ich zostawił. Prorok dotarł na mostek, zabił strażników i poważnie zranił Normana Westa. Przed bezwzględnym zabiciem jego wyznał mu, że z bardziej pokraczną istotą jeszcze nigdy nie miał do czynienia. Po wykonaniu egzekucji wrócił z powrotem do Psychola i Nomada. Psychol przeżywał, że Nomad nie żyje. Jego ciało wyglądało na rozszarpane, nienaturalnym kształcie, uszkodzonym hełmie. Oba stwierdzili, że nie ma szans, by wyszedł z tego cało. I tak właśnie kończy się komiks po Crysis 1. Przechodząc do podsumowania komiksu, akcja kończy się w trakcie akcji. Nie wiemy, jak Prorok i Psycho ostatecznie opuścili syberyjską królową oraz jak lub kto ich ewakuował. Mamy tutaj swoistą dziurę fabularną, gdyż pomoc pomiędzy wydarzeniami z komiksu a Crysis 2 wynosi swoiste 3 lata.